Siemanko, ja się nazywam Kusza, a to jest Dojo Prospera. Prospera, którego z nami dzisiaj niestety nie będzie. Coś wspominał, że rodzina? Nie rozumiem do końca. Że gdzieś wyjeżdża, ale nie na turniej? O co mu chodzi? Nie mam zielonego pojęcia. Więc dzisiaj jestem sam i spróbujemy sobie coś tam porozmawiać o mecie, co się tam dzieje generalnie ostatnio w Pauperze. Na start zaczniemy oczywiście od standardowego punktu programu, czyli co generalnie się dzieje w turniejowym Pauperze. No i tak się złożyło, że na chwilę obecną w tym momencie nic się nie dzieje, ale już za 3 tygodnie mamy Paupergedon w Rzymie, przypominam, 22, 23, 24 listopada. A tydzień później Mistrzostwa Polski w Pauperze, paprykarzowe Mistrzostwa Polski robione przy współpracy z Komonem. E, Będę na obu eventach, gorąco zapraszam. Będzie można sobie też ze mną pogadać nie tylko w dojo, ale i na żywo. No i oczywiście mam nadzieję, że jak najwięcej osób wstanie w szranki, żeby zdobyć, a przynajmniej powalczyć o tytuł Mistrza Polski. E, Formuła dzisiejszego spotkania będzie dosyć luźna. Spróbujemy sobie porozmawiać o tym, co się aktualnie dzieje. Wybrałem trochę największych turniejów, które ostatnio były. Takich przynajmniej 64 osoby, tak żeby były te 7 rund plus tam jakaś topka. Nie będziemy przeglądać każdej decklisty, będziemy przeglądać tylko oczywiście część, bo nie ma aż tak dużo czasu. Nie będziemy siedzieć tak jak ostatnio Prospero siedział do pierwszej z hakiem, jeżeli dobrze pamiętam, z Radomirem i z Tomkiem. E, Przeanalizujemy sobie metę pod kątem bardziej tego, czego ludzie się boją i na co się sideboardują i tego, jakie deki są spotykane, niż konkretny wybór kart w kontekście działania samego deku. Bardziej to przeciwko czemu grają. I na pierwsze, na sam początek, deck z turnieju, który nie osiągnął 64 osób, co prawda, Pauper Challenge z ostatniego tygodnia. I stare, nowe Inside Out Combo. E, Deck absolutnie nie nowy, natomiast warto o nim wspomnieć w kontekście tego, że zrobił pierwsze miejsce na challenge'u, więc coś tam jednak osiągnął. Zacznijmy od tego, jak ten deck działa. Główną kartą tego decku jest oczywiście Tireless Tribe, który jest zwykłym typkiem 1-1 z umiejętnością zdiskarduj kartę, żeby dostał plus 0, plus 4. Discardujemy takich kart 5, zagrywamy Inside Out. Nagle nasz Tireless Tribe zmienia się w 21/1 i atakuje na raz za Lethal. Kartą, która ponadto umożliwia nam zrobienie tego, że tak powiem, wielokrotnie z niewielkich resursów, no bowiem oczywiście przy zagrywaniu kart z ręki będziemy je tracić, jest Whiteout, który jakby jego działanie nie za bardzo wnosi do tego deku. Ważne jest to, że można poświęcić Snow Covered Landa, żeby wrócić go na rękę, przez co zagrywając kolejne landy możemy cyklować po prostu w tyle razy, ile mamy landów samego Tireless Tribe'a, więc możemy resztę kart użyć do tego, żeby faktycznie wpłynąć w jakiś sposób na rozgrywkę. Ponadto deck oczywiście Circular Logic, który pozwala przy zdiscardowaniu Tireless Tribe'a skontrować coś za każdą kartę w grobie. Oczywiście grób będziemy wypełniać, więc tych kart nie będzie dosyć sporo. Więc ten koszt dopłacenia 1 za każdą kartę w grobie będzie dosyć wysoki, co pozwoli nam efektywnie zapobiec najprawdopodobniej removalowi oponenta w Tireless Tribe'a. Do tego klasyczna paczka Draw, jakiś impuls jako dosyć głębokie kopanie się po Inside Outa, Strancy jako pomoc w przeżyciu i Wedding Invitation, żeby zrobić naszego 21/1 Tireless Tribe'a nieblokowalnym. Dlaczego deck wrócił do łask? Trochę, chociaż jest to jednorazowe tak dobry rezultat.
Deck generalnie umiera od removalu, natomiast musi być to unconditional removal, nie damage based, ponieważ Tireless Tribe'a można po prostu łatwo powiększyć w plecach. Więc wszystkie 3 czy 4 w twarz, w kreaturę, a nie w twarz, niewiele, nie robią na nim zbyt wielkiego wrażenia, po prostu za cenę discardu jakiejkolwiek karty można go przed tym obronić. Dlatego potrzebne są, a na bezwarunkowy removal mamy tylko te kilka Circular Logic i to jest właściwie tyle. Ostatnio stały się dużo mniej popularne deki, które grają bezwarunkowym removalem. Natomiast trochę do łask wrócił UB Terror, UB Controla, UB Wróżki. Niewiele tego jest, więc Tireless Tribe po prostu może przemknąć pomiędzy tymi dekami i jakoś tam się wybronić przed tym direct removalem. Dopóki meta znowu nie shiftnie się w stronę bardziej czarnych deków, które grają tym bezwarunkowym removalem typu Snuff Out i Cast Down, no to cały czas mamy szansę na to, żeby tym dekiem coś trochę więcej podziałać. W sideboardzie mamy paczkę Red Hate'u. Deck nie jest najwolniejszy, ale też nie jest najszybszy. Plus, żeby zaatakować z nieblokowalnością, to niestety tylko te 2 Wedding Invitation, które ciężko jest dosyć znaleźć, trzeba trochę podobierać. Więc na mono red decki, które też potrafią coś zablokować, możemy po prostu nie zdążyć. A tak, i Escape Tunnele, słusznie Skóra zauważa. Absolutnie tak, bardzo, bardzo dobra karta również. Służy i jako ląd, i jako źródło nieblokowalności. Stern Dismissal jako lepszy unsummon pozwala nie tylko zansamonować kreaturę przeciwnika, ale też potrafi zagrać wokół kart takich jak enchantmenty na bogle, aury na boglach, ale co najważniejsze według mnie w tym deku, pozbywa się bezwarunkowego enchantmentowego removalu, czyli najczęściej Journey to Nowhere, czasami jakieś inne O-ringowo typowe deki. Trafia także w Makeshift Munitions, trafia także w Sadistic Glee. Aczkolwiek w przypadku Sadistic Glee raczej lepszym targetem będzie oczywiście Lizard z Glee. Nie wróżę, szczerze mówiąc, temu dekowi zbyt wielkich sukcesów w niedalekiej przyszłości. Jeżeli tylko zacznie faktycznie się pokazywać dużo częściej i wybijać, no to po prostu deki z większą gęstością spot removalu bardzo łatwo są w stanie przerwać jego działanie jakkolwiek. Same Squadron Hawki jako typy 1-1 no nie przebijają się, nie jest to zbyt dużo. Squadron Hawk jest bardziej jako target do wypełnienia ręki, żeby do tego Tireless Tribe'a więcej podiskardować. Nie wiem, czy Season of Mist jest Włochem, szczerze mówiąc, nie kojarzę. Może jest to jakieś badanie gruntu pod Gedon. Pytanie brzmi, jak dużo będzie właśnie tych UB kontroli. Wydaje się, że nie za dużo. Jedynym dekiem takim w topce, który gra jakiś spot removal bezwarunkowy jest ostatnio Awka, która grywa ze 2 sztuki tych castdownów w mainie i czasami jeszcze 2 w sideboardzie i to jest tyle. Więc nie ma tego niestety dużo. Więc deck może się prześlizgnąć. Pytanie też, jak bardzo dobrze sobie będzie radził z Kuldotą. Niestety mamy ten problem przy przeglądaniu takim mety, że nie możemy sobie zobaczyć, na jakie deki trafił podczas tego turnieju. Więc też trochę ciężko ocenić, czy to był po prostu jednorazowy przypadek, gdzie po prostu miał farta i trafiał na łatwe meczapy, czy faktycznie więcej coś zrobił. O, Bomba, jeżeli masz jakieś informacje, może gdzieś zapostował na jakimś Twitterze czy coś takiego, to poproszę. W top 8 pokonał BG Foga i UB Terror. No to nie są najprostsze meczapy na pewno. Fog też jest jakimś tam rodzajem kontry na ten deck.
W związku z tym, że liczba resursów w ręce, kart w ręce jako resource do Tireless Tribe'a jest ograniczona, e, sfogowanie go przez kilka tur też może być dobrą strategią. Więc tak, mamy od Bombaja już bardzo konkretne wyniki. Mamy RG Monsters, które nie gra absolutnie żadnym removalem, więc jeżeli jesteśmy w stanie się prześlizgnąć przez Escape Tunnel albo Wedding Invitation, to jest to dosyć prosty matchup. To samo będzie z elfami. UR Skred gra jedynie removalem, który jest damage based, więc jest troszeczkę ciężej. Kuldota, no to tak jak już wspominałem, będzie trochę zależało od drawów i od tego, jak szybko jest w stanie dać nieblokowalność temu Tribe'owi. Tak, jak już się skręca, to damage based normalnie działa, zgadza się, natomiast pytanie brzmi, w którym momencie będzie się skręcał, bo prawdopodobnie będzie próbował się dobrać do jakiegoś mimo wszystko Circular Logic, żeby skontrować tę jedną sztukę removalu. Więc jestem ciekaw jakby co dalej będzie z tym deckiem, natomiast no tak jak Skóra wspomniałeś, nawet damage based trochę go boli, mniej oczywiście niż bezwarunkowy, natomiast deck jest bardzo fragile, jakby deck bardzo, bardzo łatwo jest zdisruptować jakimkolwiek removalem, a w szczególności bezwarunkowym. Jeszcze możemy sobie dalej opowiadać Mono U-Terror, na którego miał Lusa, czyli prawdopodobnie po prostu szybkie wykontrowanie inside-outa i no, trzymanie tej kontry po prostu na inside-outa tutaj robi najwięcej. W top 8 UB Terror Win szanuję, bo musiał się przebić w takim razie przez pewnie całkiem sporo removalu i tak samo z BG Fogiem. Split finalem to nie wiemy na co, więc tutaj nie wiemy, jakie miałby szanse na to, żeby faktycznie uzyskać to pierwsze miejsce, więc tak naprawdę mamy takie pierwsze, drugie miejsce, niekoniecznie wcale pierwsze. Znalezienie White Source'a w tym deku jest faktycznie trochę trudne, aczkolwiek od ostatniego czasu, kiedy on się pojawiał faktycznie w mecie dawno temu, doszły i Landscape'y i Escape Tunnel, które mogą nam znaleźć jednego z dwóch planesów, więc efektywnie mamy 10 białych źródeł plus bardzo dużo cantripów i jakiegoś szukania się. Także jestem ciekaw, co dalej z tym będzie. I mamy pierwszy większy turniej. Turnieje są w kolejności zupełnie przypadkowej, takie jakimi się po prostu otworzą po kolei. Będziemy oglądać sobie top 8, będziemy zaglądać w niektóre decklisty, raczej nie we wszystkie, prawdopodobnie jakieś pierwsze, drugie miejsce i ewentualnie jakieś ciekawsze rzeczy. UW Jordan, tak, można w sumie nazwać ten deck jako UW Jordan. Też bardzo szybki i bardzo fragile, ale jeżeli oponent nie jest w stanie w tej drugiej turze trzymać albo removalu, albo kontry na inside outa, no to niestety, że tak powiem, jak Jordan, to będziemy kończyć. Pierwszy turniej to jest turniej Liga Madrilenia. Nie mam zielonego pojęcia skąd to jest. Podejrzewam, że jakiś brazylijski turniej. I w top 8 nic szczerze mówiąc zaskakującego. Najbardziej zaskakujące powiedziałbym te Gate'y. Pierwsze miejsce Grul Rampa, drugie miejsce Glee Combo. Powiedziałbym, że zaskakujące jest to, w jakiej kolejności są te dwa deki. Bowiem Grul Rampa dosyć mocno przegrywa na Glee Combo. Dalej mamy 4 kuldoty, nic dziwnego. I Rakdos Madness jeszcze jeden, też bardzo fajny, w szczególności z tym ostatnim dodatkiem Grab the Prize. Jeżeli Madrilenia jest przymiotnikiem od Madrytu, to bardzo możliwe, że to madrycka liga. Nazwiska brzmią faktycznie hiszpańsko, bardziej niż portugalsko, więc prawdopodobnie faktycznie mamy do czynienia z Hiszpanią. Zobaczmy sobie, czym grał gracz z pierwszego miejsca, Grul Ramp. Lista wygląda dosyć klasycznie w stosunku do tego, co ostatnio jest spotykane
Zarówno w papierowym Magicu, jak i na Modo mamy standardową paczkę Arbor Elfów, Utopia Sprawly Wild Growthów, klasycznie Hunter Party. To, co jest tutaj ciekawe, to jest dodatek tych 4 Jewel Thievów. Mamy Eerie Parpozery i Jewel Thieves. I przytrymowane Anoid Altizaury. Tutaj nie ma w ogóle tych, o matka, 4 mana, o takie fajne, You Meet in a Tavern, które jest, zawsze było takim wypełniaczem, natomiast ja osobiście grając tym deckiem preferowałem You Meet in a Tavern, pozwalało pójść wide z Eldrazi spawnami i dać im +2/+2. Tutaj widać, gracz zdecydował się na Jewel Thievy, żeby jeszcze bardziej przyspieszyć te dalsze playe pod Boarding Party i pod Altizaura. 2 Colossal Dreadmaski to też ostatnio standard. 4 hydry. Jeżeli mamy mniej Altizaurów, też dosyć standardowe. Jest to oczywiście absolutnie tragiczny spell z Cascade'a. Natomiast same w sobie są bardzo mocne, jeżeli jesteśmy je w stanie skastować z ręki. Efektywnie dają semi-regenerate'a na jednej kreaturze, trampla. Potem sobie same wracają właśnie ten semi-regenerate w stół i dalej atakują. Ponadto z ciekawych rzeczy 3 Mountainy. Brak Wooded Ridgeline'a czy innego RG tutorowalnego landu jest zaskakujący. Oczywiście już mamy odpowiedź dlaczego. Tutaj nie ma też Generous Entów, więc nie ma potrzeby grania RG landem, którego możemy znaleźć z Forest Cyclinga. Dlaczego natomiast aż 3? To ciekawe. Wydaje mi się, że ten deck nie potrzebuje aż tylu czerwonych źródeł. Głównie oczywiście przez Utopia Sprawle, ale tak, brak Generous Entów może faktycznie boleć. Więc może faktycznie trzecie czerwone źródło w landach jest tutaj potrzebne. W szczególności patrząc na ten mocno czerwony sideboard, ewidentnie głównie anty-awka, Gorilla Szamany 2 i 4 Casting the Fire i 3 Breath Weapony. Breath Weapony przydają się oczywiście na White Winnie, przydają się również na Glee. Jest to jakiś sposób na zczyszczenie Lizarda. Natomiast problem jest taki, że oczywiście jeżeli oponent ma dużo many, no to może zaadaptować po raz drugi, tudzież jeżeli ma więcej Eldrazi spawnów, to może ich więcej poświęcić. Oczywiście należy to robić w odpowiedzi na Sadistic Glee, zanim ono wejdzie, więc teoretycznie te Eldrazi spawny nie powinny nic tutaj robić. Problemem jest trzymanie jednak 3 mana od samego początku, żeby oponent nie mógł się skręcić. 3 reliki. Moim zdaniem w tej mecie Gravehate jest mocno przeszacowany. Nie ma zbyt wielu deków w topce, które grają tak mocno Grave'em. Najbardziej grającym dekiem Grave'em z top tych 5 deków jest oczywiście Terror, który który radzi sobie dosyć dobrze z tym Gravehate'em, jest w stanie bez większego problemu wypełnić grób z powrotem. Jeżeli nie poświęcimy tego relika, czy też Torm od Krypty, czy nie zagramy tego Bodzuka Boga odpowiednio wcześniej, no to po prostu zagra pierwszego Terrora bez żadnego problemu, a nawet po Sacrifice po prostu leci dalej. Nie ma z tym wielkiego problemu. Drugim z takich deków, który trochę gra grobem, jest oczywiście Awka, która gra tymi platfontannami. Natomiast to też jest bardziej dodatek, to nie jest główny plan. Jest to oczywiście bardzo dobry dodatek. No ale to nie jest najważniejsza rzecz. Tak jakby tutaj na awkę mamy właśnie Casting the Fire i Goryla Szamany. Jeżeli to jest tech na awkę, to oczywiście dużo lepszym by było granie więcej Artifact Hate'u. I zasadniczo z tych top 5 deków to tyle. W dalszej części tych top deków mamy jeszcze UB wróżki, które są aktualnie grane w 2 smakach. Jeden ze snakerkami, drugi bez snakerek. Oczywiście na snakerki całkiem dobre, ale znowu tych snakerek wcale nie jest aż tak dużo, to są tylko 4 w deku. Więc poświęcanie 1/5 sideboardu na dosłownie tak marginalne rzeczy według mnie jest trochę niezbyt optymalne. A w drugie UBFA z kolei absolutnie w ogóle
nie dba o to, czy wyegzilujemy mu grób, czy nie. Jedyne karty, które tam jakkolwiek dbają o grób, to jest Gurmag Angler, który nie ma żadnego problemu. I ewentualnie Chain Redicty. W White Winnie z kolei tak, no mamy Strandsy, mamy Battle Screeche, ale znowu to nie jest główny plan tego deku. Dużo lepiej by było grać więcej czyszczenia stołu w postaci tych breath weaponów. Ogólnie jedyne, powiedzmy, w mecie deki, które tak naprawdę bardzo mocno w tym momencie kierują o grup, no to będzie to Turbo Fog, będzie to Dredge i będzie to Cycling Storm. To jest tak naprawdę tyle. Do tego mamy 3 Healer of the Glade. Nie jestem przekonany co do tego, czy jest to faktycznie lepsza karta od Weather the Storm. Ma dużą przewagę nad Weatherem tego, że jest ciałem 1-2, które wchodzi i blokuje wszystko, co jest 1-1. Natomiast może oberwać po prostu boltem, tudzież innym Chain Lightningiem. I wirtualnie tak naprawdę gainuje tylko 6 życia. Weather the Storm wystarczy jakikolwiek jeden spell i to jest już 6 życia. Najczęściej z mojego doświadczenia gainuje 9 albo 12 życia. I zazwyczaj, jeżeli Weather the Storm już gainował 12 życia, to tej szansy się nie przepuszcza i po prostu się bierze. Nie szuka się 15 życia, a 9 też często jest wystarczające. Ostatnio też były grane Nylia's Disciple, jeżeli dobrze pamiętam kartę. Dwie były jakie dwie zielone i gainuje życie za dewocję od zielonego. Też nie jestem wielkim fanem, ponieważ nie jesteśmy wcale w stanie aż tak dużo tej dewocji wykręcić. Weather po prostu gainuje dużo więcej życia sam z siebie. No ale jak widać tutaj wystarczyło. Brak jakiegokolwiek enchantment removalu typu Diglamer, więc tym bardziej jestem zdziwiony tym, że temu dekowi udało się pokonać w meczu o pierwsze miejsce Glee Combo. Podejrzewałbym raczej, że gracz Glee Combo może miał dość i się poddał. Dobra, przejdźmy sobie do następnego jakiegoś turnieju. Co my dalej mamy? Veni Vidi Pauper. Być może wzięli splita i tak po prostu zadecydowali. Veni Vidi Pauper, Lega Pauper Roma, czyli host następnego Paupergedonu, więc myślę, że te wyniki mogą nam trochę powiedzieć o tym, czego możemy się spodziewać we Włoszech za 3 tygodnie. I znowu nic, szczerze mówiąc, zaskakującego w całym top 8. Mamy kuldotę, mamy dwie kuldoty, mamy 3 grul rampy, mamy 2 gli combo, przepraszam, mamy jedno gli combo i 2 Grixis Affinity. Nic bardzo zaskakującego, w szczególności po tym, co ostatnio widać na ligach na Modo. Jedyne, co może być zaskakujące, pytanie, jaką listą grali gracze Grul Rampy, bowiem ostatnio panoszy się nowa lista i tutaj mamy przykład tej nowej listy. Sam main nie jest jakiś bardzo ciekawy, poza Bannerhide Crashokiem, który po prostu robi bardzo dużo rzeczy. Więc jest solidną kartą, która jest bardzo elastyczna. Hydry nie są niczym zaskakującym, to już od dłuższego czasu były, niekoniecznie w 4 sztukach, ale teraz, od kiedy odeszli właśnie od tego podejścia mocno kaskade'owego, hydry stają się trochę lepsze. To, co jest najbardziej ciekawe w tym deku, to jest sideboard. Sideboard, który gra Sandstorm, jedno obrażenie w każdą atakującą kreaturę, świetne na kuldotę oczywiście. Na White Winnie trochę mniej, ale też potrafi coś tam odrobinkę pomóc. Zazwyczaj jednak nie ma większego sensu tego zagrywać na White Winnie, bo większość jednak typków ma 2 w plecach, jakieś ptaki mają 1, nieudany, nieudany kolega z 2-1 o matko, i zapomniałem jak się nazywa, który potrafi draw discard zrobić. Jeżeli zdiscardujemy non-land, to kładzie się na nim kanterek, to co najwyżej, jeżeli zdiscardujemy landa, no to wtedy coś tam zrobi. Do tego mamy Seal of Fire, czyli
permanent, który możemy wstawić i powiedzieć Gli combo, no to dawaj. Ja już mam na ciebie odpowiedź. I twój Duress nic nie robi, bo już mam to w stole. E, Gli combo nie grywa ostatnio też. Jakoś na początku grało trochę więcej Enchantment Removalu, teraz gra trochę mniej, prawdopodobnie przez to, że odeszli aż tak bardzo od tej idei grania makeshiftem i bardziej się skupili na kreaturowym podejściu do komba, gdzie gramy kreatury, które są jedno życie. Na triggerze albo za 8 mana, w zależności od wersji. Najczęściej jest jednak ten 3-manowy, który po prostu na triggerze się jedno życie. Mamy Vines of Vastwood, czyli +4/+4 jeszcze szybciej i chronimy się przed spot removalem bezwarunkowym. I mamy Hissing Iguaner, które no nagli neguje całkowicie combo. To jest Curse, tylko że w czerwonym i na kreaturze. Niestety ma tylko jeden w plecach, no trochę szkoda, bo ginie od absolutnie wszystkiego. Ale jest też świetnym techem. Jakby te wszystkie 3 karty ostatnie to jest główny engine, dzięki któremu ten deck potrafi wygrać na Gli. To był bardzo duży problem, żeby wygrać z Gli bez tych kart. 2 obrażenia w coś, Vines of Vastwood ze Shroudem, tak, który możemy też oczywiście rzucić na Broodscale'a samego, żeby Gli sfizlowało. No i Iguanar, które nawet jeżeli oponent zacznie się kręcić, no to będzie obrywał za to, więc trochę dużo tego jest. Natomiast wszystkie karty są potrzebne, bo po prostu matchup na Gli jest tragiczny. Cała reszta da się przeżyć nawet bez sideboardu. Czy to będzie Awka, czy to będzie Kuldota. Na Gli nie ma absolutnie żadnych szans. Możemy zobaczyć, czy ta Kuldota czymś ciekawym grała. No, myślę, że to jest dosyć standardowa decklista z ostatnich dni. Perkusjonisty, Blastranery, Tomb Raidery. Nic niespodziewanego. Sideboard dosyć szeroki, ale też dosyć standardowy. Jedynie wyrażę tutaj swoją opinię, że uważam, że granie one-offów takich kart jak Relic of Progenitus czy Race tutaj w 2 sztukach według mnie nie ma większego sensu. Są to karty, które chcemy dobrać bardzo szybko w early game'ie, więc chcemy mieć pewną gęstość tych kart jednak w deku, żeby móc je dosyć szybko dobrać. Race jest absolutnie tragicznym top deckiem w 7-8 turze, jeżeli dojdzie do tej 7-8 tury. Pojedynczy relik jest bardzo trudny do znalezienia, więc jeżeli faktycznie mamy problem z deckiem, który gra na jakimś kombi z grobem, to tak naprawdę wszystko oddajemy w ręce farta, że dobierzemy to po prostu w pierwszej turze jakoś. Bardzo niska szansa. Wolałbym grać więcej innych po prostu kart, które są w stanie coś zrobić na takie combo. No ogółem to są top 3 deki, myślę, na które trzeba się techować, jeżeli będziemy, top 4 deki, jeżeli będziemy jechali do Włoch na Paupergeddon. Myślę, że zdominują absolutnie metę. Myślę, że to będzie przynajmniej 60% mety. I zobaczmy dalej. Radio Atok, Vol 4. I tu mamy pierwszy zaskakujący wynik, czyli mamy Dredge'a na pierwszym miejscu. Pojedynczy wynik, co prawda, ale wydaje mi się, że Dredge jest całkiem nieźle spozycjonowany w tym momencie na metę. Ma oczywiście problem z Gli combo. Jest bardzo ciężko przez to przejść. Tutaj jako tech jest wykorzystany Snuff Out. Oczywiście świetna karta na Gli. Nie potrzebuje many, więc można zagrać ją w absolutnie dowolnym momencie. Natomiast ten deck nie dobiera wcale aż tak dużo kart. Nawet naturalnie nie dobiera zbyt dużo kart, bo bardzo często będzie oczywiście dredge'ował Stinkweed Impa. Wobec czego ja osobiście przeszedłem na Trespasser's Curse, które można zagrać dosyć szybko i, co najważniejsze, można je znaleźć z Malevolent Rumble, gdyż jest permanentem. Ma oczywiście to swoje wady, ponieważ Curse nie zapobiega kombu, co najwyżej może
je spowolnić, o tak powiem. Ponieważ odbieramy oponentowi możliwość kopania się głębokiego poprzez poświęcanie Eldrazi spawnów i skąpienie się bez winconu. Czyli oponent może sobie zrobić typa 20-20, tylko że od tego umrze oczywiście, więc musi w jakiś sposób dobrać ten wincon i Trespasser's Curse ogranicza liczbę razy, ile razy może poświęcić te Eldrazi spawny i dobierać z Deadly Dispute'ów czy z Eviscerator's Insight, wobec czego dosyć szybki lot Left Giant, nawet jeżeli on będzie za jakieś 8-10, potrafi być po prostu zabójczy na takie deki. Mamy 3 Gnaw to the Bone w mainie, tutaj. Jest to oczywiście tech przede wszystkim na Kuldotę, ale także na inne agrodeki Gruul Rampę, Rakdos Madness i 4 w sideboardzie. Jest to karta, bez której absolutnie nie da się wygrać tych matchupów. Całość gry na takie deki opiera się po prostu na dokopaniu się do pierwszego gnoła, żeby móc zgainować troszeczkę życia i móc dalej się kręcić i dokopać się do kolejnego gnoła i tak w kółko, aż nie będziemy mieli Litala na oponencie. W sideboardzie ponadto mamy Ancient Grudge, czyli standardowy tech na awkę, Coffin Purge. Wypowiedziałem się już, co myślę na temat Grave Hate'u, w szczególności takiego Grave Hate'u. Może się pozbyć jednego Sneaky Snackera, może się pozbyć w Mirrorze Lot Left Gianta albo Dread Returna oponenta pojedynczego, co nie jest zbyt dużo. Może się pozbyć przeciwko Glee jakiegoś Wincona z grobu, jeżeli oponent będzie chciał grać Witnesską i próbować coś wracać z grobu, natomiast to jest dosyć słabe wszystko. Niewiele jest deków, które faktycznie tak bardzo targetowalny Grave Hate boli. Holian wspominał o Altartronie. Może Altartrony trochę wróciły, ale jak widać do tej pory żadnego nie było w top 8. Może się jeszcze pojawią dzisiaj. No ale to jest dosłownie jeden deck, który, który to boli. Tak, jest też druga wersja tej karty, która robi też zombie token. Jest to karta z Innistrad Midnight Hunt. Nie pamiętam nazwy, ale tak, stawia jeszcze zombie 2/2 z Decade. Więc przynajmniej potrafi raz zaatakować albo dać paliwo do poświęcenia pod Dread Returna, co potrafi być trochę relevant. Jeżeli chodzi o Mogwartsy, Mogwartsy nie istnieją aktualnie w mecie. Glee jest po prostu dużo lepsza. Kropka. To nawet nie chodzi o Grave Hate, na który Mogwartsy są podatne. Mogwartsy wymagają po prostu zdecydowanie większego nakładu kart i many od Glee Combo, które potrafi się skręcić znikąd. W przeciwieństwie do Mogwartsów. Do tego mamy wspomniane wcześniej Snafauty, Masked Vandale, cudowna karta na Affinity. Potrafi wyegzailować niezniszczalny land, potrafi wyegzailować Merenforcera, który już nie wróci z Bloodfontanny. Czasami relevant też w random matchupach typu Bogle. Ta karta wygrała mi, jak grałem Dredge'em, połowę gier na Bogle i na Mono White Heroika. Połowę, czyli jakieś 3 z 6, na które trafiłem przez ostatnie 1,5 miesiąca. Mamy do tego 2 Flaring Painy. Karta, która pozwala się przebić przez protekcję stranców, gdyż damage nie może być sprementowany. Natomiast z mojego osobistego doświadczenia White Winnie i tak jest bardzo słabym matchupem przez głównie Fraben Charmy, które egzailują cały grup, więc nie jesteśmy za bardzo w stanie cokolwiek zrobić. Tak naprawdę najlepszym sposobem na ewentualne pokonanie White Winnie jest szybkie zegzjumowanie trollów Zaddum i próba przebicia się kilkoma atakami, licząc na to, że oponent nie zdąży rozwinąć boardu i nie sfrabencharmuje albo nie zjourneyuje naszego trolla. No i 4 Gnoł, o którym już wcześniej też mówiłem.
więcej życia. Mm, Jestem ciekaw grania aż 3 gnołami w mainie. E, Pierwsza gra na Kuldotę bez gnołów jest straszna, jest absolutnie nie do wygrania. Dredge początkowo grał jednym gnołem w mainie, potem widziałem, że przeszedł do 2. Ostatnia wersja, jaką ja grałem, to była z 2 gnołami w mainie i nadal pierwszy mecz jest bardzo ciężki na Kuldotę. Dokopanie się do jednego z 2 gnołów, no to jest dużo roboty. Wydaje mi się, że ten trzeci gnome może mieć faktycznie duże znaczenie, w szczególności jeżeli meta będzie bardzo kuldotowa. Pomagają też oczywiście na kilka innych meczapów, tak jak wspomniałem, Gruul Rampa, która też jest teraz bardzo popularna, Rakdos Madness też trochę popularny, więc być może faktycznie trzeci gnome jest bardzo dobrą odpowiedzią na to, co się dzieje w tym momencie w mecie. Ponadto w tym top 8 mamy dosyć standardowo Kuldotę, Gruul Rampę, Glee, Affinity i na drugim miejscu mamy Dimir Terrora. Dimir Terror i generalnie ostatnio terrory stały się z powrotem popularne, natomiast mają dosyć niski win rate. Jest to dosyć ciekawe. Nie jestem do końca pewien, czym to jest spowodowane. Wydają się mieć dobry matchup na Kuldotę, tak samo na Glee, przez oczywiście gęstość spot removalu. Na Affinity też nie wydają się mieć aż tak źle. Więc jestem ciekaw, co powoduje ten niski win rate. Czy to są po prostu inne randomowe matchupy, czy też no niekoniecznie randomowe, inne z tych bardziej popularnych decków. Ale na te top 3, na wszystkie ma przynajmniej nie najgorzej. Kuldota ostatnio trochę przyspieszyła, co jest kontrowane dodatkowymi sztukami funksów. Problem z UB Terrora jest oczywiście standardowo brak, może nie brak, ciężkość dostępu do obu kolorów many, żeby móc zagrywać wszystko w tempo. Deck jest głównie niebieski, a gra czarnym dodatkiem, który jest bardzo ważny i ma tylko i wyłącznie 5 landów, które dają tę czarną manę. Oczywiście gra 4 Lorianami, więc wirtualnie ma 9 takich źródeł. Natomiast jest to dosyć wolne w stosunku do mono u Terrora, jednak UB wersja jest trochę wolniejsza, więc być może po prostu to ta prędkość wpływa najbardziej na grywalność tego deku w aktualnej mecie. Po prostu może być za wolny i w szczególności jeżeli nie wiemy, na co gramy w pierwszej grze, nie wiemy, jaką rękę musimy kipnąć, możemy po prostu mieć problemy pod tytułem kipnęliśmy rękę ze 2 snafautami, a gramy na Kuldotę, albo kipnęliśmy rękę bez removalu, a gramy na Glee. Więc moje podejrzenie jest takie, że to właśnie to najbardziej w tym momencie boli ten deck, że jest dosyć wolny i pierwsza gra może być dosyć ciężka. Reszta dosyć standardowa, więc myślę, że nie będziemy omawiać, pójdziemy sobie dalej. Paupermania. Paupermania i w top 8 Slivery, Mogwartsy, Mono Blue wróżki. I mamy wreszcie coś ciekawego do omówienia. Reszta oczywiście standardowa Kuldota, Gruul Rampa i Rakdos Madness. No ale omówimy sobie oczywiście wszystkie te 3 deczki. Czym grają, dlaczego tak dobrze. Esper Affinity niestety już tuż poza top 8, więc nie będziemy, myślę, omawiać deków, które się nie dostały nigdzie dalej. Lista sliverów wygląda na dosyć standardową, 3-kolorową. Flanking, tak, +0/+1, pojedynczy Poisonous, który czasami potrafi coś zrobić. Wszystko, co się da, co daje +1/+1. Hard Sliver do Haste'a. Provoke. Benevolent Bodyguards jako ochrona. I wynik 5-1-1 po Swissie. Jestem bardzo ciekaw, bo slivery generalnie z biegiem czasu są coraz słabsze. Nie dostają praktycznie nowych kart, które mogły im pomóc. Przede wszystkim nie dostają nowych sliverów.
A Power Creep is real niestety, więc nie będą miały łatwiej. Oczywiście standardowo removal je bardzo mocno boli, więc ciężko jest cokolwiek zrobić, jeżeli stracimy tego jednego typka, co daje nam +1/+1 do wszystkiego. Nagle okazuje się, że wszystko jest dużo mniejsze i nie możemy się przebić. E, Ponadto bardzo podatny na bloki z gról rampy, więc podejrzewam, że tutaj gracz nie dostał zbyt mocnych kontr w Swissie. A jeżeli chodzi o topkę, zdają drugie miejsce w pierwszej, przegrał pierwsze miejsce z Kuldotą, a grał w półfinale albo z Grul Rampą, albo z Mogwartsami. W teorii według mnie oba te meczapy powinny być przegrane. E, Kompletny brak możliwości grindowania. Liczymy na top decki i Lead the Stampede i Winding Way'e, żeby móc cokolwiek dalej zagrywać. Ale mimo wszystko pojawiło się w topce. W sideboardzie Pick Your Poison. No, nie mamy w tych kolorach zbyt wielu opcji, zbyt wielu szerokich opcji removalowych, więc jest to jakiś sposób na pokrycie wszystkiego i artefaktów, i enchantmentów, i kreatur z flyingiem. Ancient Grudge standardowo, Affinity oczywiście, Prismatic Strandsy przede wszystkim na Kuldotę, Fraben Charmy bardzo szeroko i jako spot removal, jako enchantment removal, jako graveyard removal. Crimson Acolyte przeciwko Kuldocie oczywiście świetne. Obsidian Acolyte, jeżeli gramy na deck, który gra czarnym spot removalem. I Red Elemental Blasty na wszystko co niebieskie. Wygląda dosyć standardowo ten sideboard, nie powiedziałbym, żeby tu było cokolwiek odkrywczego. Najciekawszy jest sam fakt tego, że Slivery w ogóle dostały się do top 8. I mamy Mogwartsy, o których przed chwilą wspominałem, że są dużo gorsze od Glee. Widać cały ten turniej miał dosyć ciekawy przebieg, ale jak widzę, to nie są standardowe Mogwartsy, to są Mogwartsy z Kuldotą. I nie mam zielonego pojęcia, co tu się dzieje. Więc tak, mamy standardowo skill prospektory oczywiście. Mamy Putrid Gobliny, czyli naszą podstawę komba. Mamy Goblin Matrony do wyszukiwania goblinów. Mamy First Day of Class jako dalszą część komba. Chromatic Star i Corwell Spring i Deadly Dispute jako paczka draw. Mamy Troll of Khazad-dûm jako przedłużenie lądów. Mamy Flame Wave Invokera jako dodatkowy Makeshift Munitions, który jest tutorowalny z Goblin Matrony. Jest dużo droższy. Ok. Mamy Kuldotę. I zastanawiam się, co ta Kuldota nam tutaj daje. Daje nam potencjalnie chump blokowanie, czyli trochę przeżywalności. Na pewno nie daje nam opcji agresji. Trochę wygląda jak lista tak sklejona trochę z tego, co mamy pod ręką. Ale cała reszta wygląda jak dosyć standardowe Mogwartsy. Powiedzmy poza tym, że zamiast Anerfa jest Exium. Ale no to jest opcja jakaś na wskrzeszenie szybkie trolla, tak? Standardowo Anerf po prostu targetował Putrid Goblina albo Skill Prospektora w zależności od tego, co nam brakowało do dokończenia komba, jeżeli spotkaliśmy się ze spot removalem. Exium robi to samo, tylko że oczywiście 2 razy drożej, no i może wskrzesić szybkiego trolla. Brzmi trochę jak Mogwartsy, które bardzo liczą na to, że uda im się nie być Mogwartsami i szybko wcisnąć oponentowi chip damage z trolla i z Kuldoty, a potem, nie wiem, zarzucić tymi drobnymi tokenami i całą resztą z Makeshift. Nie jestem przekonany co do tego, czy ta lista faktycznie powinna tak dobrze działać. Nie spodziewałbym się, żeby więcej tego typu się wysypało jakoś w mecie. W sideboardzie jest standardowo Introduction to Prophecy jako cel do Lerna z First Day of Class. Kralklan Szamany jako mass removal. Fairy Macabre. No tak, usuwa rzeczy z grobu. Nadal jestem ciekaw jakby na co, chyba że ten gracz podzielił się swoją listą z wieloma innymi na tym turnieju i liczył na to, że
to ich wyciągnie Putrid Gobliny z grobu. 2 Duresy, standardowo przeciwko Removalowi, przeciwko kontrom. Casting the Fire na awkę, na Blue Decki i Weather, żeby przeżyć Kuldotę. Zielone źródła w tym deku. 4 Treasury z Deadly Dispute'ów. 4 Chromatic Stary. I 1 Dark Moon's Bridge. Czyli jest jakaś całkiem spora szansa, żeby tego Weathera faktycznie zagrać. Mamy trochę tych zielonych źródeł, więc wydaje mi się dosyć solidny dodatek w takim razie do sideboardu. Monoblue wróżki. Klasyka. Ostatnio powróciła do łask. Wypadła trochę przez wysoką popularność Gruul Rampy, które grały Generous Entami i nowymi Kryzalisami. No już nie takimi nowymi, bo już pół roku mają. Więc kreatury z Reachem. Ostatnio wielki powrót Monoblue wróżek, kilka całkiem niezłych wyników. Całkiem niezły matchup na Kuldotę oczywiście, bardzo skillowy bym powiedział w mojej opinii. Grałem ten matchup z obu stron i dużo zależy od tego, jakie wybierzesz targety po stronie Kuldoty na removal, a po stronie mono wróżek na snapy, czy też jakieś mutageniki, które niekoniecznie są aż takie złe na Kuldotę. Oczywiście w Game 2 mamy dużo lepsze rzeczy, ale Game 1 to nie jest czyste strać 2 życia. To jest często poświęć 2 życia za to, żeby nie stracić 6. Sama lista, jeżeli chodzi o rzeczy odkrywcze, gra 2 Force Spike'i. Nie jestem osobiście fanem Force Spike'ów. Tak, czasami potrafią coś złapać. Problem jest po pierwsze wtedy, kiedy topdekujemy to w late game'ie i jest jeszcze gorsze niż Spell Pierce. I problem jest wtedy, jak już oponent wie, że gramy Force Spike'ami i te najważniejsze spele pewnie będzie grał wokół tego. I mamy 2 Unable to Scream, czyli najnowszy spośród wizardowych efektów aura, która zmienia w mniejszego typka. Tym razem zamiast 1-1 jest 0-2, co jest relevant, gdyż wiele z naszych kreatur ma 1 w plecach, więc mogą się skrócić z takim 1-1. 0-2 już niekoniecznie, więc nasz Moon Circuit Hacker jest bezpieczny i zabija, a nie tylko skraca się. Jeżeli chodzi o efektywność tej karty, nie jest jakaś wybitna. Niestety problem jest taki, że pozostawia po sobie jakiegoś blokera, nawet jeżeli ten bloker jest w stanie tylko i wyłącznie raz czam blokować, a w wróżkach jednak możliwość stykania się z oponentem, to tworzenie tego tempa jest dosyć ważne, żeby można było zagrywać kolejne albo wróżki, albo kontry i jak najszybciej oczywiście się przebić. W sideboardzie znowu nic jakoś bardzo odkrywczego. 3 anule głównie na Affinity. 3 bumerangi. Tech bardziej znany z Mono Terrora niż z wróżek. Też sobie radzi z Glikombem. Potrafi po prostu cofnąć oponentowi jaszczurkę w odpowiedzi na zagranie Gli. Może też targetować landy przeciwnika, więc potrafi wygenerować dodatkową przewagę w tempie na początku rozgrywki. Dispele, hydroblasty, znowu reliki i dodatkowe sztuki Enable to Scream. Nic dziwnego. Tak, to reszta, jak już wspominałem, dosyć standardowa. Te 3 deki najciekawsze. Nie spodziewałbym się mimo wszystko, żeby mocno namieszały na największych, najbliższych turniejach. Może będą jacyś zapaleńcy, którzy pojedynczo wezmą jakieś tego typu deki. Może nawet jakiś jeden wejdzie do topki, ale to wymaga niestety trafienia po prostu na odpowiednie matchupy, bo po prostu takie slivery no,
bardzo często po prostu przegrywają od absolutnie czegokolwiek. Wróżki z kolei muszą liczyć tak naprawdę, że nie trafią na rampę i to one mają chyba tutaj największą szansę na częstsze pojawianie się w topce. Muszę Was przeprosić, ale potrzebuję niestety chwilę przerwy, bo mi zasycha w gardle, a moja herbata się już niestety skończyła. Więc zrobimy sobie 5 minutek przerwy i za chwilę wracam. I witam Was z powrotem z nową porcją dość słabej herbaty. Kolejny turniej Magic Con Las Vegas, na którym Pauper oczywiście był side eventem. I mamy 2 razy mono wróżki, Bogle, Ors of Blade, mono blue tempo, czyli podejrzewam, że jest to terror no matko, z delwerami. I mamy elfy z ciekawych rzeczy, które są w topce. Stany Zjednoczone wystawiają ciekawy roster, że tak powiem, deków do opracowania. To też bardzo pokazuje, jak różnią się lokalne mety, w zależności od tego, gdzie się znajdziemy. Brazylia będzie miała inaczej, Stany Zjednoczone będą miały inaczej, Włochy będą miały inaczej. No i oczywiście Polska, która bym powiedział, że jest bardzo specyficznym krajem, jeżeli chodzi o pauperową metę. Bardzo dużo ludzi ma tutaj swoje pet deki. Niekoniecznie chcą grać tym, co jest po prostu w mecie. No i na pierwszy ogień Bogle. Bogle, które naturalnie mają bardzo dobry matchup na Kuldotę przez mnogość lifelinka i brak możliwości interakcji burn spellami z kreaturami. Lista niezbyt odkrywcza znowu, nic jakiegoś, żadnych nowinek nie mamy w mainie. 4 Armadillo Cloaki, bardzo ważne ze względu na ten life gain przeciwko Kuldocie. Nic bardzo specjalnego. Za to sideboard. Sideboard jest troszeczkę ciekawszy. No, lifelink to oczywiście standardowo znowu na Kuldotę. Crimson Acolyte na wszystko, co jest generalnie czerwone. W szczególności na rzeczy, które mogą grać breath weaponem, żeby nam ściągnąć, jeżeli jeszcze te bogle będą dosyć małe. Ale mamy infektowy sideboard. Mamy infektowy sideboard w postaci Glistener Elfa i Blighted Agenta. W jaki sposób nasz gracz tutaj może uzyskać niebieską manę? W mainie nie ma nic. Mamy Abundant Growth oczywiście i mamy Utopia Sprawle standardowo. Ponadto jest jeden island, którego można wyszukać za Barensów. Więc plan jest taki, żeby na niektóre matchupy, jestem ciekaw na które, zamienić się w infektę i zabić szybciej. Podejrzewam, że może to być tech na matchupy, które nie mają zbyt dużo interakcji tak czy tak z kreaturami. Prawdopodobnie jakieś gli na przykład. Żeby po prostu przyspieszyć ten clock i zmniejszyć liczbę potrzebnych punktów obrażeń do wciśnięcia z 20 do 10. No to jest ciekawy tech na pewno. Nie wiem, co o nim więcej sądzić. Jeżeli gramy na deck bez interakcji, no to na pewno jest to potężny dodatek. Możliwość też wciśnięcia tego infekta z Ramfru dodatkowego. To też jest dosyć ciekawe. Cała reszta dosyć standardowa. Wydaje mi się, że to wybór był po prostu gamble pod to, że będzie dosyć dużo kuldot. No i tech sideboardowy jako gamble pod to, że będzie też dosyć dużo gli. Ciekawe. Kolejne mono uwróżki, tak jak wspominałem, prawdopodobnie będzie ich trochę więcej teraz. Zobaczymy, jak z tą Gruul Rampą nową będzie. Czy jednak wrócą do grania Generosentami jako kolejnym Reacherem, jeżeli pojawi się więcej tych wróżek.
Jeżeli chodzi o main, mamy tutaj odrobinę spicy pod postacią Lotus Petala. No, oczywiście jest to możliwość przyspieszenia i absolutnie tragiczny top deck w late game'ie, ale wróżki też nie słyną z dochodzenia do late game'u, raczej te gry starają się jednak skończyć w miarę szybko. Sideboard też bardzo standardowy, Hydroblasty na redę, Going Truth, głównie na redę, ale nie tylko. Pojedynczy relik, znowu nie jestem fanem grania tego typu kart jako one-off. Snap, Spell Pierce, Steel Sabotage, czyli po prostu bardziej specyfik interakcja z problematycznymi dekami niż to, co mamy w mainie. Kolejna lista monowróżek i znowu większość bardzo standardowa. Smoke Shroudy to jest wybór. Niektórzy lubią, inni nie lubią. Jest to oczywiście jakaś opcja dania ewazji naszemu ninży, który jak wchodzi, no to podpinamy. Jest on też troszeczkę większy dzięki temu. Czasami się udaje, czasami się nie udaje. Smoke Shrouda raczej nie mamy jak zrzucić do grobu w inny sposób niż go po prostu zagrać wcześniej, więc trochę tracimy na tym tempo playu, ale zyskujemy dosyć ważną ewazję i ten punkcik też potrafi z przodu coś dodatkowo zrobić. Sideboard, Hydroblasty, Blue Elemental Blasty, czyli standardowo przeciwko Monoredowi, Unable to Scream, które już omówiliśmy wcześniej, 4 Annule, 2 Reliki. Jak już się boimy Grave'u, to wolałbym 3 albo 4 nawet. Ors of Midrange, Ors of Blade najprawdopodobniej. Mamy w artefaktach Typhing Blade'a. Deck, który błyszczał w mecie z Esper Affinity, czy też UW Affinity, albo Jeskai Affinity, w zależności od tego, jak tam wersja była, dopóki All That Glitters było legalne, gdyż wystarczało się pozbyć tej pojedynczej kreatury, na którą zostało rzucone All That Glitters. Ostatnio dużo gorsze, ze względu na to, że na Gruul Rampie nie robi to wielkiego wrażenia, bo mamy nowe sposoby na dostanie Eldrazi spawnów i na Typhing Blade'a odpowiadamy śmiejąc się w twarz i poświęcając jednego z tych spawnów. Podobnie z Kuldotą mamy mnóstwo typków 1-1, niektóre nawet bardzo chcemy się pozbyć w midgame'ie, typu Clockwork Percussionist, żeby nam zrobił redraw i potencjalnie dobrał Lethal Spell. Na mono Terrora i na UB Terrora oczywiście bardzo dobre, aczkolwiek ostatnio coraz więcej mono Terrorów gra 2 sztukami Murmuring Mystica i tak jak Skóra słusznie zauważył, jest to absolutnie fatalny spell, jeżeli oponent jest w stanie stworzyć arbitralnie dużą liczbę tokenów 1-1. Podrzucanie go tutaj niewiele nam pomoże. Lista wygląda na dosyć standardową z tym, co było grane te 8-9 miesięcy temu. Tylko trochę gorzej się wpasowuje aktualnie w metę. Na pewno świetny deck na Gli ze względu na spot removal. Niestety z całą resztą decków stopki ma trochę gorzej. No tutaj wyjątkiem będzie powiedzmy Affinity ze względu na Dust to Dusty w sideboardzie. Więc trochę będzie nam prościej zhejtować dostatecznie wcześnie to Affinity i przebić się po prostu w midgame'ie do late game'u. Dosyć standardowe Novice i Fraben Inspektory, zarówno do podrzucania Score Skyfishera, jak i po prostu jako wczesne typki do blokowania, które zrobią redraw. Refurbished Familiar, fajny oczywiście dodatek od czasu zbanowania glittersów, natomiast po prostu cała reszta tego shella nie wygląda zbyt dobrze na to, co się aktualnie dzieje. Jeżeli chodzi przynajmniej o te top 5 decków w mecie. Snuff Out, no jako dodatkowa sztuka, jeżeli brakuje. Omen of the Dead, dodatkowa sztuka do komba z Core Skyfisherem, który oczywiście możemy podnieść Omen of the Dead, Core Skyfisher zginie, więc zagrywamy Omen of the Dead, wracamy Core Skyfishera z grobu i tak w kółko grindujemy value, podobnie do Experimental Synthesizera.
Osobiście wolałem kiedyś grać wersją Mardu, bardzo podobną do tego deku, która podrzucała sam synthesizer właśnie tym Skyfisherem. I grała Makeshift Munitions, przez co można było za 4 mana z Omen of the Dead i Core Skyfisherem zadać jedno obrażenie w przeciwnika i znaleźć się z powrotem w tej samej sytuacji. Czasami faktycznie wygrywało w late game'ie. Trespassery dobre na Mono White'a, na Kuldotę może troszeczkę za wolne, ale jeżeli zagramy faktycznie w drugiej turze, jest ok. Bardzo dobry na Glee, tak jak już wcześniej wspominałem, ogranicza możliwość kręcenia się po value. Arms of Hadar, standardowy mass removal, lepszego nie znajdziemy w Pauperze niestety. Okiba Gang Shinobi na bardziej grindy matchupy, kiedy chcemy po prostu pozbawić oponenta dodatkowego value z drawów i zmusimy go po prostu do discardowania kart w kółko. Duresy, Divesty, no i wspomniane wcześniej Dust to Dusty na Affinity. Ciekawe, że deck dostał się do top 8 z wynikiem 6-2. W samej topce skończył no poza top 4, więc przegrał ewidentnie w ćwierćfinale na któryś z deków Grixis Affinity, Bogle, Mono, Wróżki. Na Bogle wydaje mi się, że miał tutaj najlepszy matchup. Podejrzewam, że na całą resztę, że grał z którymś z deków, który nie był Boglami najprawdopodobniej. Elfy. Elfy ostatnio też trochę popularniejsze, chociaż zawsze się do nich trochę wraca. Zazwyczaj coś się znajduje tam z elfów w mecie. Bardzo szybkie combo, które niestety bardzo mocno ginie od Clan Shamana, więc dopóki Grixis Affinity jest żywe i nie ma zbanowanych tych Clan Shamanów, to elfy zawsze będą trzymane jednak w szachu. Nie mamy zbyt wiele dobrych opcji uchronienia się przed tym. Sama lista znowu nie wygląda jak coś bardzo dziwnego. Wszystko dosyć standardowe. Wirewood Pride jest dosyć zaskakujący. Plus X do końca tury, gdzie X to liczba elfów, które kontrolujesz. Czyli Timberwatch Elf, tylko że jednorazowy, ale też dużo taniej i na instancie. Ta lista nie gra hydrami, którymi ostatnio elfy zaczęły grać. Więc podejrzewam, że to jest wybór zamiast tej hydry, żeby po prostu zabić na jeden raz. Szczerze powiem, wydaje mi się, że to jest całkiem dobry tech. Zazwyczaj nie potrzebujemy, żeby ta hydra była plus 30, plus 30. Jeżeli mamy tych 10 elfów w stole, to plus 10 prawdopodobnie zrobi dostateczną robotę. I jest na instant speedzie, więc można trochę ominąć jakiś tam removal ewentualnie. Ogólnie jestem za tą kartą. To jest tech taki niespodziewany, ale wydaje mi się, że to jest dobre zastępstwo za tę hydrę. Tak, nie ma hunterów, natomiast gry elfów też nie trwają tak długo, więc te huntery nigdy nie były aż tak bardzo mocno potrzebne. Większa gęstość elfów myślę, że dostatecznie rekompensuje brak value z inicjatywy i tego, że nie mamy po prostu typa 5-4. Po prostu idziemy szeroko i podpakowujemy jednego typka Timberwatch Elfem albo Wirewood Pride'em i oponent ginie. Standardowo Distant Melody i Lead the Stampede do redrawu. W sideboardzie Lis Alana Bowmaster. Nie jestem, szczerze mówiąc, aż tak bardzo zaznajomiony z sideboardem elfów. Nie przypominam sobie, nie przypominam sobie grania na elfy, które grałyby Bowmasterami. Dwa obrażenia w kreaturę z flyingiem, czyli co? Czyli możemy zdjąć tym Delvera, możemy z tym zdejmować wróżki, co wydaje się być bardzo dobre. Możemy tym zdjąć potencjalnie jakieś lataki w White Winnie. Zazwyczaj prawdopodobnie na 2 triggery, bo Core Skyfisher ma 3 w plecach. No ale będzie za jednym zamachem niszczyło tokeny Berda. Wydaje się być całkiem mocne. Serene Heart, bo bogle bolą, bardzo bolą.
Masked Vandal, czy to na awkę, czy to znowu na jakieś bogle i inne incydentalne enchantmenty. Bardzo spoczko. Aerial Volley, 3 damage'a, divided as you choose among 1, 2 or 3 creatures with flying. Znowu, najprawdopodobniej to jest główny tech na mono wróżki. Razem z tymi Bowmasterami. Wydaje się być całkiem solidne. Gleeful Sabotage, Artefact Enchantment Hate dosyć standardowo. Magnify, tutaj widzę jest to tech przeciwko czyszczeniu stołu z Breath Weapona najprawdopodobniej, bo Krarkon Shaman po prostu poświęci dodatkową. Chyba że odpowiadamy na po pierwszym triggerze dajemy zresolwować pierwszemu triggerowi. Tylko że wtedy część z elfów nam pewnie i tak umrze wtedy. Ostatnio z tego co widziałem raczej grywają spellem, nie pamiętam jak on się nazywał, spell, który prewentuje damage zadany przez dany spell i dostajemy 2 życia za każdy permanent, który miałby dostać te obrażenia chyba? Nie pamiętam dokładnie. Więc to tak naprawdę chroni tylko przed End the Festivities i niektóre kreatury przed Breath Weaponami, tak Timberwatch Elfa. I to właściwie tyle. Reszta wszystko jeden w plecach. Nie jestem szczerze mówiąc przekonany co do tej karty w tym deku. No jest to jakiś tam efekt powiększając też ataki, więc teoretycznie możemy zadać 2 razy więcej obrażeń po prostu przekręcając wszystko w prawo. Tak, no nie jestem szczerze mówiąc fanem. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o atakowanie, no to Wirewood Pride tutaj i Timberwatch Elf to wystarczająco dużo. I dodatkowy Mountain, bo z czegoś trzeba kastować te Flaring Painy, jeżeli oponent gra z transami. Okej. Nie jestem pewien, czy elfy faktycznie tego potrzebują, ale też nie grałem elfami, więc nie będę się aż tak mocno wypowiadał. Być może faktycznie stransy kastowane wiele razy z rzędu bolą i sprawiają, że elfy no, nie są w stanie się przebić. I wspomniany Monoblue Tempo, czyli jest to oczywiście po prostu lista terror z Delverem. Absolutnie nic odkrywczego. Smakiem tego Mono Delvera będzie Dragon Wings. Każdy Mono Delver ostatnio ma jakąś jedną albo 2, czasami nawet 3 spicy karty, które robią coś dodatkowego, żeby pomóc się przebić, albo jest to jakiś spell z flashbackiem, który potrafi sprawić, że kreatura jest nieblokowalna, albo z escape'em, który tapuje kreaturę i ona się nie odtapowuje w następnej turze, albo właśnie Dragon Wingsy. Każdy wie, że sobie po prostu jakąś jedną taką kartę, którą bardzo lubi i sobie ją po prostu wrzuca. Więc to by było na tyle z Las Vegas. Weźmiemy sobie następne. I mamy pierwszy i jedyny turniej online, czyli Pauper Qualifier. Nie będę się zajmował wynikami z challenge'y. Wyniki z challenge'y są dosyć dobrze znane i łatwo dostępne. Ponadto zazwyczaj nie przekraczają tych 60 osób. Tutaj mamy 198 osób na qualifierze, więc jest to absolutnie największy turniej, jaki będziemy dzisiaj omawiać. I w top 8 mamy Monoblue Tempo, Dimir Terror, Ściany, Apasa, najbardziej znanego gracza ścian, Grixis Affinity, Monored Kuldota, Glee, Rakdos Madness. Jedyna zaskakująca decklista oczywiście to ściany. Nie aż tak mocno zaskakujące ściany są. No, zawsze gdzieś tam są. Zawsze potrafią się skręcić bardzo szybko. Zobaczmy tylko właśnie, czy to jest wersja faktycznie combo, czy to jest wersja inicjatywna. To jest wersja combo. Mamy Valakut Invokera oczywiście jako payoff do comba. Mamy standardowo mamy X-Bane'a i mamy Drift of Phantasms
po Galvanic Alchemistę i Freed from the Real. Absolutnie standardowa lista i więc Grizzly jest takim, powiedzmy, odrobinę spicy wyborem, natomiast grany też od dawna. Nic nowego, nic odkrywczego. 13 Forestów, Crimson Acolyte na czerwone, Mirror Shellcrab, jak potrzebujemy coś skontrować. Your Temple is under attack. To jest dosyć nowa rzecz, tego jeszcze nie było przynajmniej powszechnie. Spell z jedną z dwóch opcji. Ty i oponent możecie dobrać dwie karty. No oczywiście Lead the Stampede czy jakiś Winding Way byłoby lepsze. Tutaj ewidentnie brak Winding Way'a, więc gracz stwierdził, że będzie szybko albo w ogóle. I opcja druga, czyli kreatury dostają Indestructible do końca tury. I przed czym to ma chronić? To jest moje pytanie. Swirling Sandstormem nikt nie gra. Breath Weapon to za mało. Krark-Clan Shaman. Okej. Może coś faktycznie zrobić. Chyba że na Krarku położymy Toxin Analysis. Wtedy albo dajemy zresolwować pierwszej aktywacji i żegnamy się ze wszystkim, albo odpowiadamy na tę pierwszą aktywację i w odpowiedzi oponent aktywuje drugi raz. Nie jestem fanem tej karty. Nie wydaje mi się być zbyt mocna, chociaż to jest Apas, więc wydaje mi się, że wie co robi. Jakoś tam doszedł jednak do tego top 8 na turnieju liczącym 198 osób. Jestem tylko ciekaw, czy faktycznie ta karta mu pomogła. Czy to po prostu całą resztę masz. No oczywiście, że można odpowiedzieć na toksynę samą, ale to gracz awki może po prostu powiedzieć: OK, to ja nic nie poświęcę. Przejdźmy do twojej tury, to poświęcę 4 artefakty. Toksyna nie jest aż tak ważna. Poświęcenie nawet części landów jest wystarczające zazwyczaj. Ściany nie są w stanie się z tego odbudować zazwyczaj. Więc wydaje mi się być to trochę too cute, żeby działało. Scattershot Archer. Standardowy tech, w szczególności, że ostatnio wróżki trochę wracają, więc spoczko, dodatek. Moment spis na kuldotę przydatny. Tam jest safekeeping. Myślę, że na UB wróżki najprawdopodobniej. Na nic więcej za bardzo, czy to na Uber Terrora, tak też na nic więcej za bardzo nie wydaje mi się, żeby to pomagało. I Healer of the Glade na kuldotę. Co tam mamy dalej? Po qualifierze przejdziemy do comiesięcznego turnieju pauperowego na Discordzie pauperowym. I pierwsze 8 miejsc. Mamy Grixis Affinity, mamy IZ Terrora. Bardzo fajny deczek. Ostatnio trochę tak fluktuuje. Po wyjściu MH3 wypadł całkiem, ostatnio trochę wraca. Mamy nawet 2 listy IZ Terrora. Glee Combo Standard, Mono Black Sacrifice. Mono Blue Tempo i Grul Rampa, która nie jest grulem. Hello! Simic Infect. Wow. Mamy dużo spice'u. A Madness nic nowego. Madness jest deckiem, który od pół roku już mocno się usadził w mecie. Jedyne co jest nowego to Grab the Price, o którym już wcześniej wspomniałem. Nie powiedziałbym, że jest to jakaś specjalnie ciekawa lista. Nie jest jakoś bardzo spicy w aktualnej mecie. Po prostu sobie istnieje od tych kilku miesięcy i dostaje się regularnie do topki. Więc nie wydaje mi się być zbyt ciekawa do omawiania. Mamy Izy Terrora, który też wygląda dosyć standardowo. Mamy podział naszych monarchów na Azure Fleet Admirala i Crimson Fleet Commodora. Nie jestem jakoś bardzo przekonany do tego, że teraz potrzebujemy tego splitu. Wcześniej Crimson Fleet Commodore przeżywał mass removal, ponieważ nie grało się breath weaponami, tylko kanonadą.
Natomiast ze względu na wydrukowanie piratów do Kuldoty trzeba już grać Breath Weaponami, więc ten Commodore i tak nie przeżywa Mass Removalu, i tak nie przeżywa Mass Removalu. Szczerze uważam, że lepiej by było chyba grać drugim Mazur Fleet Admiralem. Może to być po prostu kwestia personalnego wyboru tego, co gracz miał albo czym po prostu chciał grać. E, jedyne, jedyne, co nam faktycznie daje ten rozdział, to to, czy wolimy być kontrowanym przez Blue Elemental Blasta czy Red Elemental Blasta. W przypadku Crimson Fleet Commodora możemy stwierdzić, że ok, Kuldota nam go nie spyroblastuje, natomiast Kuldota nam go po prostu zabije jakimkolwiek spelem i przejmie tego monarchę. Na resztę deków nie wiem, czy to jest zbyt relevant. 3 Murmuring Mystiki, klasyczny Wincon już od roku, 4 Terrory, Brainstormy, Breath Weapony, Considery, Counterspelle. Jest to wersja z energią. Mamy Galvanic Discharge. Mamy i tak skredy, nie mamy boltów. Bolty i tak zazwyczaj nie idą w twarz, tylko w kreaturę, wobec czego Galvanic Discharge wydają się być dość jednoznacznie lepsze. Tak? Brak możliwości strzelenia w twarz zazwyczaj nie boli. Na większe rzeczy oczywiście skredy, spell piercy, lorieny, pondery, wszystko standardowo. W sideboardzie Anule, Breath Weapony, Cast into the Fire, Dispel, Fanged Flames. To jest, myślę, dosyć ciekawy dodatek. 4 w kreaturę lub Planeswalkera, oczywiście nie relevant w pauperze. Ważne jest to, że ma Devoida, wobec czego nie jest kontrowane przez Blue Elemental Blasta. Natomiast nie ma aż tak wiele targetów, które mają 4 w plecach, które faktycznie chcemy zdejmować przy pomocy Fanged Flamesów. To mogą być kreatury, szczerze nic mi w tym momencie nie przychodzi na myśl poza jakimiś ścianami typu Overgrown Battlement, które mogą grać post-side Blue Elemental Blasty tudzież Hydroblasty w zależności od wersji. Na Awkę Gorilla Szamany ich tylko 2, ale mamy też 2 Cast into the Fire, więc jest to jakiś tam podział. I Hydroblasty, Red Elemental Blasty. Dosyć standardowa sweet lista. Bardzo przyjemny deck. I drugi Terror, tym razem w wersji z boltami, bez Galvanic Discharge. Tu jak widać gracz woli strategię bardziej agro i możliwość tego strzelania lightning boltami w twarz. W sideboardzie znowu bardzo podobnie, tym razem 2 reliki. Nie, nie. Dlaczego 2? Dlaczego nie 3 albo 4 albo 0? Powinien być zakaz grania jednym albo 2 relikami. Yikes. I Mono Black Sacrifice. Deck, który odmawia śmierci, czyli cały czas próbuje udowodnić, że może być prawdziwym deckiem i wydaje się, że udało mu się poprzez dostanie się do top 8 jednak dość dużego turnieju. Jeżeli chodzi o sam main, czy mamy coś odkrywczego? Chyba nie powiedziałbym, że że mamy coś bardzo odkrywczego. Wygląda dosyć standardowo. Radomir pewnie się cieszy, że taki deck znalazł się gdzieś tam w topce. Pamiętam, że udało mi się na niego przegrać na paprykarzu z pół roku temu. Grał bardzo podobną wersją też z Gorehoundami. Nie wiem szczerze mówiąc, co o tym do końca myśleć. Jakby jest to po prostu jakaś wild rogue lista, która trafiła i nie zobaczycie kolejnego w top 8 przez następne 3-4 miesiące. Przynajmniej. W sideboardzie Cursed Marauder, bardzo ciekawy dodatek z MH3. Mamy wreszcie dwumanowy efekt poświęcający symetryczny, który zmusza do poświęcenia non-token kreatury. Mamy Crypt Incursion, life gain na Kuldotę, bardzo spoczko. Echoing Decay, żeby pozbyć się tego wszystkiego w Kuldocie.
Essence Harvest. To jest dosyć ciekawe, tego jeszcze nie widziałem. Target player loses X life and you gain X life, where X is the greatest power among creatures you control. Istnieje w naszym formacie karta, która, jeżeli dobrze pamiętam, za 2 mana, za jedną blaką i jedną czarną, robi prawie to samo, tylko trzeba jeszcze poświęcić tę kreaturę. Czy jest faktycznie potrzeba grania w tym deku efektem, który nie poświęca? Ok, ale kosztuje 1 mana więcej. Wydaje mi się, że jeżeli jesteśmy w stanie zaatakować taką kreaturą i potrzebujemy tego ataku, to możemy to po prostu zagrać post-combat i nie będzie nas to bolało. Nie jestem przekonany co do tej karty, nie jestem fanem. Evil Presence. Ktoś nie miał Contaminated Grounds? Aczkolwiek fakt tego, że to kosztuje tylko 1 mana, a nie 3, dosyć ciekawy. No, można tym złapać jakąś Gruul rampę i zrzucić z jakiegoś foresta enchantmenty i uniemożliwić jej absolutnie grę czasami. 3 Nihil Spellbomby. Wreszcie ktoś, kto się odważył grać trochę większą liczbą Grave Hate'u, skoro już go to boli. Szanuję i polecam. Serrated Scorpion. Kuldota jest wszędzie. Dobrze jest mieć na nią rzeczy. Fumesy i Tragic Sleep. No, jako że poświęcamy bardzo dużo rzeczy, to jest to praktycznie bezwarunkowy targeted removal, więc nic w pauperze poza bardzo dopompowaną hydrą nie przeżywa tego. Ciekawy dodatek. I Gruul Initiative, które nie jest Gruul Initiative, czyli Celestial Initiative. Paczka wygląda bardzo podobnie do tego, co mamy w Gruul Rampie, tylko nie mamy oczywiście czerwonego, zamiast tego mamy biały Pogoliath Paladina. I znowu pytanie brzmi, czy warto jest grać białym Pogoliath Paladina i nie grać czerwonym dla boarding party. Ja osobiście wolałbym boarding party. Tutaj mamy ten dodatek w postaci Fraben Charmów. Okej, jest to jakaś opcja. Jest to zdecydowanie mniej agresywna opcja. Ta wersja gra też Entourage of Trust, żeby dostać monarchę. Można to też grać w grulowej wersji. Dodatkowa inicjatywa tylko po to, żeby z nią siedzieć i żyć. Szczerze mówiąc, wydaje mi się być dosyć słabym pomysłem. Wolę jednak bycie proaktywnym i skoro już gramy deckiem, który stara się szybko wystawić dużo rzeczy i być aktywnym, to żeby faktycznie grać kartami, które zamykają grę, a nie ją wydłużają i próbują dożyć do tego kolejnego triggeru inicjatywy. Reszta jest dosyć standardowa, to co w Gruul Rampie. Assassin's Pilgrim jako możliwość dania białej many, ok. Jewel, Fifth, Nyxborn, Hydra. Brak sideboardu, więc go niestety nie ocenimy. Pomysł ciekawy, ale wydaje mi się być niezbyt ukierunkowany na kończenie gier, więc może to być problematyczne. Simic Infect. Nic nowego, stary deck. Standardowo gorsza, może nie gorsza. Bardziej glaskanonowa wersja Bogli, bo w przeciwieństwie do Bogli tu wszystko umiera od removalu. No na Gruul Rampę mamy fajnie, na wszystko inne nie za dobrze. No. Na Gli mamy też oczywiście fajnie, ok. Post sideboard raczej te wszystkie deki też nie mają jakby nic więcej do zaoferowania w kontekście removalu. Tam Gli będzie grało jakieś snafauty, może Gruul Rampa może będzie grała jakieś breath weapony. I to właściwie tyle. Na Kuldotę jawkę można się praktycznie złożyć. Nie, bardzo ciężko jest wygrać tym deckiem na cokolwiek, co ma interakcję. Jeżeli chodzi o sam wybór kart, no od roku nic się nie zmieniło od wyjścia Relics Roar, czyli takiego +3/+2 za jedną niebieską.
W sideboardzie klasycznie protekcja, dispel, hejt na artefakty, enchantmenty, ramfru, na rzeczy, które mogą zablokować pewnie Gruul Rampa. Snap, tam jest safekeeping. Dosyć standardowo. No, także drugi największy turniej, który dzisiaj będziemy omawiać, dosyć spicy. Nie jestem przekonany co do tego, czy te decklisty, czy większość z tych decklist powinna się znaleźć w top 8, ale możliwe po prostu, że wszyscy polecieli spicy. Tak bywa. Zrobimy sobie teraz drugą krótką przerwę i zapraszam Was niebawem.
I witam z powrotem. Powoli dobijamy do brzegu. Zostały nam jeszcze 3 turnieje do omówienia. Gram Pauper i Taka. 91 graczy i w top 8 mamy Kuldotę, Rakdos Madnessa, Grixis Affinity, znowu Kuldotę, Giant Gardens, Gruul Rampę, Grixis Affinity, Glee Combo, czyli wszystko dosyć standardowo. Top 4 deki, jak widać, ustanowione. Kuldota Affinity, Gruul Ramp i Rakdos. Często będzie się też oczywiście przewijał Delver, tudzież Mono Tempo, w zależności od tego, jak to tam nazwiemy. Z ciekawych rzeczy tutaj mamy tak naprawdę tylko Gardensy, które po banie Glittersów trochę straciły, przez to, że po prostu nie kontrują już top decku w mecie. Mają problemy z Kuldotą. Są dobre oczywiście na Glee, przez dużo spot removalu. No i w najnowszej odsłonie splaszują czerwony po Raving Chrysalisy przede wszystkim i też parę kart w sideboardzie. Lista wygląda dosyć standardowo względem tego, co ostatnio jest grane. Mamy Kryptracy jako czyszczenie stołu, czasami Wincon. Thorn of Black Rose jako kartę advantage. Wspomniane Chrysalisy. Możliwość nałożenia presji, blokowanie lataków nieocenione, choć czerwony splash kosztuje dużo tempa, natomiast deck i tak jest dosyć wolny, wobec czego nie jest ten koszt aż tak bolesny. Huntery jako więcej grindowania value, Trollowka za Doom, bo można przesajklować po swampa, ograniczyć liczbę landów w decku, a w late game po prostu zeslamować, nim atakować. Campfire'y, Blood Fontanny i Core Wellspring Lembas Blade'y. Ostatnio gorsze, tak jak wspominałem, przez wszechobecność Eldrazi Spawnów. Nadal potrafią coś tam zdjąć, zapewnić clock, więc potrafi coś tam zrobić, być przydatnym. Jeżeli chodzi o instanty też standardowo, paczka removalu, draw, ukochana karta wszystkich pauperowców Deadly Dispute. 2 mana nie zrobię nic, ale dobiorę więcej kart. Podobnie z Insighty i Offeringi. Tylko 2 snafauty. Meta mocno kuldotowa, więc nie można też przesadzać niestety z tymi snafautami. Spinning Darkness, Removal z Life Gainem, Drown in Sorrow, Mass Removal. Landy, oczywiście ta landbaza musiała zostać trochę rozwodniona właśnie przez ten splash czerwonego. Nie jest aż tak mocno czarna już teraz. Ogółem wygląda na dosyć standardową listę Gardensów. W sideboardzie też nic bardzo odkrywczego. Extract Confession jako nowy Sacrifice Effect, popularny, ponieważ można po prostu dopłacić ten koszt Collect Evidence i zmusić oponenta do poświęcenia kreatury z największym powerem, wobec czego omijamy możliwość poświęcania tych Eldrazi Spawnów, a także innych małych rzeczy. Gorilla Szamany, Hate na Awkę, Pyroblasty, Breath Weapony, Troublemaker, Jest to dosyć ciekawa karta, grana już od dłuższego czasu oczywiście. Jest to nie tylko hejt na awkę, ale też po prostu spot removal na niektóre problematyczne artefakty i enchantmenty, który pozostawia po sobie ciało 2/2, które można zarówno poświęcić z Deadly Dispute'a czy z Insighta, jak i można nim po prostu atakować. Nawet jeżeli to jest tylko 2, to potrafi zrobić różnicę, w szczególności jeżeli planujemy jako wincon aktywację krypteraców za dosyć spory X, żeby nie zabić siebie, tylko jednak oponenta. Weathery, znowu One of Nihil Spellbomb. Dosłownie jedyna karta w 60, która ma jakikolwiek wpływ na graveyard oponenta. Deck jest trochę wolniejszy, więc powiedzmy, że tutaj ma to więcej sensu. Mamy dużo większą szansę na dokopanie się do tego one-offa przez to, ile mamy draw i przez to, jak bardzo wydłużamy tę rozgrywkę. Natomiast nadal na te szybkie deki, które grają w jakiś tam sposób grobem, taki one-off niewiele robi. Powiedzmy, że najwięcej zrobi na Dredge'a, który musi wypełnić ten grób. Będzie to trochę trwało. Poza tym nie mamy w topce tutaj
nic jakiegoś bardzo ciekawego. Na pierwszym miejscu Kuldota znowu, której też nie spodziewam się zobaczyć niczego bardzo ciekawego. Tectonic Hazard to oczywiście to samo co ND Festivities, więc nie ma większego znaczenia, czy gramy jednym, czy drugim. Co najwyżej, jeżeli byśmy chcieli grać więcej niż 4 sztuki, tutaj widzę, że są tylko i tak 3, więc to jest po prostu kwestia wyboru tego gracza, że podoba mu się ta karta bardziej, albo miał do niej po prostu dostęp, a do tej drugiej nie. Przedostatni turniej, Copa Rio Pauper, czyli zakładam, że Brazylia. I co my mamy Spicy? Spicy mamy familiary, czyli jeden z, jeżeli nie najbardziej skillowy deck w formacie. I mamy White Winnie, które ostatnio trochę spadło w popularności. Było przez jakiś czas w wakacje trochę więcej grane, ostatnio trochę mniej jest grane. Dobry wybór oczywiście przeciwko Kuldocie. Dosyć słaby na przykład na Gruul Rampę, która ostatnio odzyskuje ten udział w mecie przez nowe techy na Gli. Grixis Affinity Rato. Możemy zobaczyć, czy to jest coś nowego, czy po prostu Grixis Affinity. Nie, jest to po prostu Grixis Affinity. Nie omawialiśmy jeszcze dzisiaj Grixis Affinity. O, jednak jest coś spicy, więc omówimy na tym przykładzie. Kralkan Szamany oczywiście jako mass removal. Kenku, value karta, która w late game potrafi stworzyć nam niezniszczalnego typa, przemienić po prostu landa w niezniszczalnego lataka 3/3. Refurbished Familiar jako 1 mana, 2/1 latam i zrobię jakieś karty advantage. Czy to poprzez pozbawienie oponenta karty z ręki, czy to poprzez dodanie karty do swojej ręki. Somber Hoverguard, jest to pewien spice. Ta karta oczywiście była grana w Affinity. Przed MK3, przed wyjściem Familiara, był to główny, jedyny chyba latak, jakim grało Affinity. Często oczywiście jest to 1 mana 3/2 flying. Problemem jest to, że w przeciwieństwie do Myrenforcera to ginie dosłownie od wszystkiego, skraca się z Core Skyfisherem na przykład, czy też właśnie ze wspomnianym wcześniej Familiarem. Niewiele jest rzeczy, przez co się to przebija, więc zostało trochę zapomniane tutaj, jak widać ktoś wybrał, że może jako lokalny tech faktycznie to działa. Ogółem w mecie no, na Kuldotę no to ginie od jakiegokolwiek removalu. Na White Winnie, o którym zaraz omówimy, ginie od czegokolwiek co lata tak naprawdę. Nie przebija się przez Gruul Rampę, bo dużo Reacherów. Chyba że tę najnowszą odsłonę, która nie gra Generusentami, gra tylko i wyłącznie Kryzalisami, więc jest większa szansa na przebicie się. Nigdy szczerze mówiąc nie byłem fanem tej karty, tak jak grałem Grixis Affinity przed MH3. Próbowałem jakimiś 2, czasami 3 sztukami, ale nigdy nie zrobiła na mnie większego wrażenia. Zawsze wydawała się być taką ostatnią kartą w tym Affinity, tylko coś, co po prostu dodajemy jako dodatkowe ciało. 3 Nihil Spellbomby, 4 Bloodfontaine, 4 Ikory, czyli dosyć standardowo. Zazwyczaj się gra tą paczką tak około 11 artefaktów, tak 10 do 12 to jest taki standard, bym powiedział, w Affinity w tym momencie. Wybór 3 Nihil Spellbomby wygląda sensownie, jest dużo większa szansa na dobranie tego w early game, jeżeli trzeba. Czy wolałbym Frogmite? Nie wolałbym żadnego, wolałbym grać w familiary, tak jak się to teraz robi, bez ani jednego i drugiego. Po prostu przed wyjściem familiarów był ten slot, który trzeba było czymś zapełnić, więc ja osobiście preferowałem Hoverguardy nad Frogmite, ale zawsze to była ta ostatnia karta, której nie chciałbym w ogóle widzieć w tym deku. 4 Galvanic Blasty, 2 toksyny, oczywiście jako combo z Krarklan Shamanem. Dajemy mu Deftoucha i wystarczy, że poświęcimy jeden artefakt, żeby zczyścić wszystko, co nie lata. Bargainy, więcej drawu, trochę life gainu. Najczęściej oczywiście będziemy poświęcać Igor Wellspringa, w bardziej agresywnych matchupach będziemy poświęcać Myrenforcera, żeby zgainować te 7 życia poza drawu 2. Pojedynczy Podcast jako dopełnienie tej paczki drawu, pojedynczy Makeshift jako
Wincon. Jest to sposób oczywiście na poświęcenie wszystkich artefaktów, które mamy w stole, w tym landów, żeby dobić oponenta z dodatkowe 7-8 obrażeń. Przez chwilę Affinity przestało grać Makeshiftem po wyjściu MH3. Spowodowane to było brakiem monowróżek, trochę słabszą kuldotą. Teraz, kiedy wróciły monowróżki, no i kuldota jest znowu bardzo silna. Makeshift nadal tanio potrafi się pozbywać tych kreatur X1, więc świetna karta jako one-off do wykończenia przeciwnika, tudzież jego boardu. W sideboardzie, jako że awka to hejt na awkę, mamy Casting the Fire i mamy Gorilla Szamany, żeby móc jakoś wygrać jednak te mirrory, które zazwyczaj sprowadzają się do tego, że kto dobierze więcej i lepszego removalu w artefakty, ten prawdopodobnie wygra. Dodatkowy Crackland Shaman, kiedy potrzebujemy czyścić board, czy to na Kuldotę, czy to na White Winnie, na Glee również przydatne. Hydroblasty, Red Hate, Pyroblasty, Blue Hate. Ciekawostką jest tutaj Electrikery. Ostatnio zazwyczaj Grixis Affinity, jeżeli wybierało jakiś mass removal, który nie był krarkiem, to jednak wolało breath weapony. Fakt tego, że wali 2 w plecy potrafi zrobić różnicę. Tutaj wybór padł na Electrikery. Nie ściąga to części kreatur w Kuldocie, nie ściąga większości kreatur w White Winnie, ale przeżywa Somber Hoverguard przez to. I zresztą też Refurbished Familiar, ponieważ Electrikery wali tylko w kreatury, których nie kontrolujemy. Dodatkowa sztuka Toxin Analysis. Jeżeli potrzebujemy krarka, to prawdopodobnie też potrzebujemy dodatkowej sztuki toksyny, czy to po to, żeby dać Deftoucha, czy to po to, żeby dać Lifelinka. Dodatkowe value oczywiście z Investigate'a do wstawienia dodatkowego artefaktu, który nam obniży jeszcze bardziej koszt kart z Affinity for Artifacts. No i Red Row w late game'ie. Bardzo solidna karta, bardzo solidny dodatek z tego roku. 2 sztuki Negate'a. Najczęściej jednak się grywa więcej Hydro i Pyro, ale Negate też ma oczywiście swoje zastosowania. Nie wszystko jest niebieskie i czerwone. Negate potrafi skontrować inne bolące nas rzeczy, czy to będzie jakiś czarny spot removal, czy to będzie na przykład w Mirrorze skontrowanie Blood Fontaine oponenta, albo innego hejtu na artefakty, Dust to Dust na przykład, czy Casting to the Fire, które tutaj mamy. I mamy Mono White'a, który okazuje się nie być do końca Mono White'em, jak widzimy po sideboardzie, ale o tym za chwileczkę. Standardowa paczka Fraben Inspector, Novice Inspector, Lunark Veteran, Core Sky Fisher. Mamy pierwszy, odrobinkę ciekawszy tech, Ambush Paratrooper. White Winnie ostatnio grywa różnymi rzeczami, które potrafią zbuffować nasze kreatury. Oczywiście standardowo jest to Guardian's Pledge zazwyczaj, natomiast są też wersje, które grały, nie pamiętam nazwy karty, był to Unicorn, który miał podobny efekt za 4 mana, jeżeli mnie pamięć nie myli, za 3 byle jakie jedną białą. On sam chyba kosztował 1 mana, ale nie miał flasha i był 1/1. Dodatkowe po prostu pompowanie, w tym przypadku wielokrotne, w odróżnieniu od Guardian's Pledge'a, którego jak raz użyjemy, no to koniec. White Winnie ma trochę problemy z dobiciem do tej 5 many. Są gry, w których nie ma żadnego problemu, żeby dojść do tego late game'u i te 5 mana móc wykorzystać, ale w większości gier będzie trochę szybsze tempo narzucone i będzie trzeba trochę szybciej wygrać, więc jestem ciekaw tego, jak się to rozgrywało dla tego gracza z konkretnie tą kartą. Czy faktycznie flashowanie z końcem tury oponenta, żeby spompować w swojej turze, robiło więcej? Fakt tego, że to jest też dodatkowa kreatura niż dodatkowy Guardian's Pledge. Raffins Informant, Militia Bugler, Eagles of the North dosyć standardowo, chociaż tylko 2 Eagles of the North.
Fakt tego, że można go splanescape'lować sprawia, że jednak częściej widuje się 3-4 sztuki. Mm, Tutaj mamy 19 landów, dosyć dużo jak na White Winnie. Z tego co pamiętam, to też tak 18 to był standard. Prawdopodobnie fakt tego, że po prostu jest trochę mniej tych Eagles of the North. Więc nie ma aż tyle innych sposobów na dobicie się do tej dodatkowej many. Fraben Charmy, Prismatic Strands, Fraben Charmy jako oczywiście głównie removal, ale z dodatkowymi opcjami. Czy to zniszczenie enchantmentu, czy to wyczyszczenie grobu, jak już trafimy na ten matchup, który gra grobem. Zabójcza karta dla Dredge'a. Zazwyczaj jednak będzie służyła do zdjęcia jakiejś większej kreatury po prostu po stronie oponenta. Strandsy, żeby uchronić się przed mass removalem, żeby uchronić się przed lethal atakiem. Standardowo Guardian Pledge już wspominałem. Battle Screech. Deck lubi iść szeroko i dopompowywać wszystko, więc jeżeli możemy jedną kartą, dosyć drogo co prawda, bo za 4 mana, a potem flashback za tapowanie 3, ale nadal wstawić 4 ciała, jest to bardzo dobre value. W sideboardzie mamy Dawnbringer Cleric. Bardzo versatile karta, czy to pod live gain, czy to znowu więcej niszczenia enchantmentów, albo jakiś tam Grave Hate. Standard Bearer. Jest to głównie tech w tym momencie na Gli, ale oczywiście pomaga też na wszystkie matchupy, które grają z pod removalem, tudzież paleniem generalnym, które może pójść w twarz. Zmusza po prostu do rzucenia na standard bearera. Tak w przypadku Gli zmuszamy oponenta do rzucenia Sadistic Gli na standard bearera, przez co on nie może się skręcić z jaszczurką. Dust to Dusty na Affinity i Destroy Evil, czy to na enchantmenty, czy to na jakąś Gruul rampę, zawsze bardzo przydatne, też bardzo versatile. No i Spice w tym deku, czyli czerwony Splash, End the Festivities i 3 Casting to the Fire, które zagrywamy z 3 Sacred Peaksów. Tym bardziej dziwi mnie to, że ten gracz zdecydował się tylko na 2 Eagles of the North, kiedy musi znaleźć, jest to jego jedyny sposób na znalezienie czerwonego źródła inny niż przez naturalne dobranie. Jeżeli już chcemy sideboardować, no to wypadałoby według mnie jakoś zwiększyć tę szansę na dobranie tego czerwonego źródła. End the Festivities, tech na Kuldotę najprawdopodobniej, ogień zwalczaj ogniem. Biały nie ma zbyt wielu efektów, które są w stanie walnąć jeden po wszystkim. Jest oczywiście jeden taki za 3 mana, który daje non-white kreaturom -1/-1. No tylko, że 1 mana versus 3 mana. Natomiast fakt tego, że to jest tapland, który albo naturalnie dobierzemy, albo musimy najpierw zcyklować Eagles of the North, sprawia, że realistycznie jesteśmy tak naprawdę w stanie zagrać tę kartę dopiero w 3. turze. Wobec czego nie jestem przekonany co do tego, żeby to był sensowny wybór ponad tym spelem, który daje -1/-1 za 3 mana. Rozwadnianie deku dodatkowym kolorem wydaje mi się, że trochę tutaj za daleko poleciał pilot tego deku. Oraz Casting to the Fire. Mamy Dust to Dusty. Moglibyśmy grać więcej Dust to Dustów. Łatwiej nam o 2 białe źródła niż o to jedno czerwone. Jeżeli chodzi o jeden po wszystkim, no to można grać tym spelem zatrzymana zamiast End the Festivities i wali wtedy po wszystkim, a nie tylko w 2 kreatury. Ogółem nie jestem fanem tego dodatku. Wydaje mi się, że to jest too cute. To jest po prostu ktoś w swoim magicznym świecie, w którym jest zawsze gwiazdka, stwierdził, że na pewno będzie miał i na pewno będzie mu się udawało. Nie ma takiej potrzeby, żeby w tym deku grać czerwony splash. Istnieją po prostu białe efekty, które robią podobnie rzeczy, być może drożej, ale jest dużo większa szansa na to, że będziemy je w stanie skastować w tempo niż to. Ciekawa decklista. UW Familiars. Jeden z, jeżeli nie najbardziej skillowy deck w formacie. Deck, który potrafi się kręcić, nic nie zrobić, a potrafi zlokować przeciwnika
czwartej, piątej turze, także on nie będzie nic robił. Dosyć standardowy wybór w Godfar's Faithful, bo potrzebujemy life gainu na wszystkie, czy to spalary, czy generalnie agrodeki. Scanscape Familiar, czyli namesake card, pomniejszanie kosztu niebieskich speli. To jest karta, która nam umożliwia kombienie się z Archaeomancerem, który pozwala nam wracać instant lub sorcery z grobu. Standardowo Seagate Oracle. Ciężko się przez to przebić, dobre card selection. Murmuring Mystic jako wincon, albo też po prostu zapchanie stołu champ blockerami. Bardzo przydatne. Dodatkowo sztuka Mnemonic Walla. Zamiast trzeciego Archaeomancera, z tego co wiem, standardowo familiary grają po prostu 2 Archaeomancery i tyle. Tutaj mamy trzecią sztukę w postaci Mnemonic Walla. Jest to dużo droższa opcja do Archaeomancera, ale ma dwie zalety. Pierwsza jest taka, że nie ginie od bolta, co jest bardzo dużą zaletą. Blokuje dużo więcej rzeczy niż Archaeomancer, który praktycznie nic nie jest w stanie zablokować, poza jakimiś typami 1-1. I czysto teoretycznie, jeżeli mamy 4 familiary w stole, to możemy go zagrać za jedną niebieską. Coś, czego z Archaeomancerem nie możemy zrobić i raczej i tak się nie zdarza. Nie jestem przekonany co do tego, że ten deck potrzebuje faktycznie trzeciej sztuki. Może jakby to była druga sztuka zamiast drugiego Archaeomancera. I tak się głęboko kopiemy. I tak zazwyczaj mamy jak wracać kreatury z grobu poprzez Mortuary Mire. No daje to teoretycznie większą szansę na przyspieszone skombienie się, ale to można by równie dobrze grać dodatkowym Archaeomancerem, który jest tańszy, bo opcja kastowania tego za jedną niebieską jest praktycznie niemożliwa. 3 Muldriftery. Główna rzecz do kopania się z Ephemeratami, którymi tutaj gra tylko 2. To chyba też dosyć standardowo, tak 2-3, więc nic jakiegoś wielkiego. I paczka interakcji, czyli pojedynczy Luz Focus, pojedynczy Prohibit, pojedynczy Fraben Charm. Zazwyczaj trzeba się dokopać i po prostu założyć loka z Archaeomancerem, wracając te karty w kółko z grobu. 4 snapy, zarówno jako jakiś tam sposób pozbycia się kreatury przeciwnika, jak i sposób na retriggerowanie własnych efektów ETB i rytuał. Ponieważ deck gra 4 Azorius Chancery, możemy za 2 mana zagrać snapa, odtapować 2 landy, efektywnie jesteśmy 2 mana do przodu. Meeting of Mights. Ostatnio, z tego co wiem, w środowisku graczy familiarów jest trochę rozłam co do tego, jakim spelem w tym slocie grać. Niektórzy wolą grać Deep Analysis, inni wolą grać Meeting of Minds. Jedno ma przewagę bycia instantem, który możemy efektywnie zagrać za 1 manę albo nawet i 0. Drugie ma przewagę tego, że możemy zagrać je 2 razy. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, które jest lepsze. Nie wydaje mi się, żeby było błędem granie jednym, tudzież drugim. Preordain, szybki cantrip do wygładzenia i tylko 3 Lorieny, a nie 4. Od wydrukowania chyba jedna z najpotężniejszych kart, która w dodatku Lotr wyszła. Zazwyczaj będzie oczywiście cyklowany Polanda w late game'ie, potężny efekt dobrania 3 kart. Bardzo silne. Jestem zdziwiony, że tylko 3 sztuki. Wolałbym szczerze mówiąc grać jednym mniej Meeting of Minds i dorzucić 4 Loriena. Standardowo, jeżeli chodzi o landy, grając Azorius Chancery, zazwyczaj jednak te familiary grały aż Barents, żeby móc w pierwszej turze je zagrać, w drugiej od razu cyklować po zagraniu Chancery. Od wyjścia landscape'ów nie jest to aż tak konieczne. Landscape'y jednak mają te opcje po prostu poświęcenia już ze stołu po kolorową manę, a lepsze są niż Evolving Wilds ze względu na to, że po wejściu w stół mogą dać szarą manę. Nic bardzo odkrywczego. Mortuary Mire znowu do wracania kreatur z grobu na top deck. Trochę boli nas jednak removal w tym decku, więc trzeba sobie jakoś radzić, żeby
móc zrebuyować niektóre efekty, takie jak Sunscape Familiar. Możliwość oczywiście wielokrotnego używania tej karty, czy to z Azorius Chancery, czy to z Ghostly Flickera, czyli głównego combo pisu do lokowania oponenta. W sideboardzie Dawnbringer Cleric, standardowo, Standard Bearer, Nagli, ale nie tylko, potrafi uchronić też nasze kreatury od removalu. Arashin Cleric, lepszy od kleryka pod tym względem, że mając te same staty, kosztując tyle samo mana, gainuje 3 życia, a nie 2 życia. Jednoznacznie lepszy wybór oczywiście na Kuldotę, natomiast brakuje mu versatility kleryka i jego 2 dodatkowych opcji. Revoke Existence, Artifact Enchantment, Hate Dust to Dust, Affinity jest wszędzie. Hydroblast, czerwone deki są wszędzie i pojedynczy Fraben Charm jako dodatek do tego Fraben Charma, który jest tutaj. W tym przypadku będzie to oczywiście wykorzystywane jako removal, ale częściej niż w takim White Winnie familiary będą wykorzystywały jednak 2 pozostałe opcje. Czasami nie da się, przynajmniej w early game'ie, usadzić w stole dostatecznie dużej liczby kreatur, żeby to miało sens jako removal. I ostatni z turniejów, o którym dzisiaj porozmawiamy. 20. edycja Super Pauper Ingenio BCN, 79 graczy. I w top 8 mamy Grixis Affinity, które już wcześniej omawialiśmy, Elfy, które omawialiśmy, ale jest jednak jakimś tam spice'em. Kolejne Grixis Affinity, Ponza, nie Grul Rampa, Ponza. Ponza po MH3 trochę odeszła w niepamięć, przez to, że plan z większą liczbą kreatur w tych slotach na 2-dropie, 3-dropie, 4-dropie jest po prostu bardziej spójny od niszczenia oponentowi landów, w szczególności, że niszczenie landów w late game'ie to tragiczne top decki, które po prostu nic nie robią, bo co za różnica, czy oponent będzie miał 7 landów, czy 6. Gobliny, który jest podpisany jako archetyp Monored Kuldota. Zobaczymy, czy są to faktycznie jakieś inne gobliny, czy po prostu Kuldota. Rakdos Madness, tak jak mówiłem, zagościł w mecie, nigdzie się nie wybiera, ale nie omawialiśmy żadnej konkretnej listy, więc sobie go weźmiemy. Cowgate'y, jako ciekawy dodatek, i Kuldotka po raz kolejny. Kuldota, Grixis Affinity, najczęściej pojawiające się aktualnie deki w mecie i myślę, że nic się przynajmniej przez najbliższe 3 miesiące nie zmieni. Foundations nie wprowadza niczego bardzo ciekawego, co by mogło namieszać w mecie. Może dopiero jakiś następny dodatek, który pewnie wyjdzie pod koniec stycznia, tak bym zakładał. Mamy elfy i znowu są to elfy bez hydry. Za to są to elfy z Elvish Vanguardem, ale to tak, to jest dosyć standardowo. Generous Enty, Jaspera Sentinel. Wygląda znowu w miarę standardowo, tylko bez hydrowego winconu i bez winconu tej karty z jedną zieloną, którą już nie pamiętam niestety jak się nazywa. Wobec czego naszym głównym winconem tutaj będzie Timberwatch Elf, który daje oczywiście +X do końca tury, gdzie X to liczba elfów. Nie mamy znowu Avenging Huntera. Mamy Generous Enty do cyclingu po Forest albo po prostu jako value kreatury w stół. Wydaje mi się, że ta decklista może mieć pewne problemy z przebijaniem się. Natomiast w strategii Go Wide pewnie ten Timberwatch Elf, jak już go dobierzemy, wystarcza. Jestem ciekaw tylko, czy faktycznie ten deck zdąży dobrać tego pierwszego chociaż Timberwatch Elfa, zanim oponent albo sam się skręci, albo zczyści stół. Pines of Vastwood, czy to protekcja na własne elfy, czy tak jak już wcześniej omawiane case zagrywania na jaszczurkę oponenta, który gra Glee. I standardowe spele do uzupełniania ręki, czyli Distant Melody i The Stampede Winding Way. Nic bardzo nowego. Ciekawostką jest, myślę, tutaj 5-kolorowy sideboard. Mamy wszystko. Mamy Blue Elemental Blasty, bo czerwony nas boli. Mamy Coalition Honor Guarda,
który jest o tyle ciekawszy od Flagbearera, którego wcześniej omawialiśmy, że o ile droższy, to ma 4 w plecach, a nie jeden, więc nie ginie od wszystkiego. Może być to tech zarówno na gli, które znowu będzie trzeba rzucić na Honorgarda zamiast na jaszczurkę. Może to być też tech na Kuldotę, która będzie musiała poświęcić albo dopakowanego galwanika, albo 2 bolty, żeby się tego pozbyć, zanim będzie w stanie strzelać w twarz. 2 sztuki Fairy Macabre, jeżeli już potrzebujemy jakiegoś removalów grup, też bardzo solidna opcja, której jeszcze chyba dzisiaj nie omawialiśmy, jeżeli dobrze pamiętam. Brak kosztu bardzo fajny. W sensie kosztem jest oczywiście zdiskardowanie tej karty, ale brak kosztu many. Przy czym elfy nie muszą się aż tak martwić o brak many, jednak jest to tak oczywiście znany z tego, że dysponuje ogromną ilością many już od drugiej, trzeciej tury, bez zagrywania większej liczby landów. Mamy Prohibit, kontruje zasadniczo wszystko, co potrzebujemy, z dopłatą do kickera. Co jak już wspominałem, dopłata nie jest żadnym problemem. Potrafi skontrować Breath Weapona chociażby, czy inne mass removale. Potrafi przerwać combo. Też solidny dodatek. Valakut Invoker jako alternatywny wincon od atakowania po prostu w twarz. Można nim po prostu zacząć strzelać za te 8 mana. Elfy produkują bardzo dużo mana, więc nie jest to problemem. I Well-Wisher. Gainowanie życia, bo Kuldota boli nas wszystkich. I mamy Gruul Ponze. Decklista wygląda znowu dość standardowo jak na Ponze. Mamy termokarsty, mamy Moonvoli Acidmos jako oczywiście nasze główne spele do niszczenia landów oponenta. Deck gra tylko 2 reparpozerami i 2 Generous Entami. Standardowo grając 4 Altizaurami. To też nie jest takie oczywiste ostatnio. Przed MH3 na przykład wiele list grało tylko 3 Altizaurami, bo po prostu się nie mieściło ich więcej. Mamy Avenging Huntery, mamy Boarding Party i mamy... No tak, no mamy wszystko standardowo, z dodatkiem Kryzalisów oczywiście nowych i Reaper-pozerów i Entów starych, że tak powiem. 2 sloty z Reaper-pozera, 2 sloty z Generous Enta, po prostu tutaj okupuje ewidentnie Kryzalis. Trzeba było się czegoś pozbyć, więc no widać tu poszły pierwsze ucięcia, żeby wrócić do tego niszczenia landów. Reszta dosyć standardowa. Mamy Nailias Disciple, o którym wcześniej wspominałem, które gainuje życie za dewocję. Mamy tym razem Diglamery jako opcja zarówno na niszczenie, że tak powiem, landów niezniszczalnych w Affinity poprzez wtasowanie po prostu ich jako artefaktów do deku, a także jako hejt na inne enchantmentowe bardziej deki, czy to Bogle, czy to właśnie Gli. Seal of Fire, dość świeży tech w Grulu, przede wszystkim oczywiście na Gli, które jest problemem. Nie jesteśmy w stanie spowolnić Gli dostatecznie mocno niszczeniem landów. Gli ma opcję rampienia się. Jandowe zazwyczaj będzie miało Cleansing Wildfire'y, poza tym też dużo dobiera, więc będzie w stanie się w jakiś tam sposób odbudować. Wobec czego potrzebujemy jednak interakcji z kombem, żeby móc po prostu przeżyć do atakowania za Lethal. I standardowo Weather the Storm. Duży gain życia w odróżnieniu od Nailias Disciple, który jest raczej mniejszym gainem życia, w szczególności w Ponzie, która nie jest rampą i nie ma aż takiej gęstości kreatur. Zazwyczaj będzie gainowało te 9 życia, 12 jest super, jeżeli uda się 15, to już genialnie. Raczej to jest absolutny sufit Weathera w tym deku. Kuldota dużo bardziej boli Ponzę niż Gruul Rampę, bo gra na praktycznie jednym lądzie bez żadnego problemu. Każdy kolejny land drop powyżej drugiego tak naprawdę Kuldota wolałaby, żeby był jednak spelem. Czasami oczywiście istnieją te case'y, gdzie mamy 3 mana i chcemy poświęcić synthesizer, czy też zagrać Kuldotę w Bushwhackera. Natomiast
nie ma żadnego problemu, żeby grać na jednym, dwóch landach, więc ta część pązowa jest raczej martwa na Kuldotę. Czasami uda się złapać oponenta, że kipnie one-landera i nie będzie dobierał go przez długi czas, natomiast nie jest to najbardziej, jakby to powiedzieć, mm, nie jest to plan, który generalnie, na który można liczyć tak co każdą grę. To się zdarza czasami, rzadko. Weather the Storm to jest ta karta, która zapewnia przedłużenie gry do tego momentu, w którym to my atakujemy za więcej niż nasz oponent i pozwala nam to po prostu dożyć do tych ataków za 20. Gobliny. I to są faktycznie gobliny. To nie jest kuldota, przynajmniej niezwykła kuldota. Percussionist oczywiście dosyć standardowo. Mamy Foundry Street Denizena. Kiedyś grał trochę więcej, ostatnio gra trochę mniej. W połączeniu z kuldotą i generalnie gęstością jednomanowych kreatur czerwonych pozwala mu to często rosnąć i dosyć dużo rosnąć. Oczywiście ginie znowu od wszystkiego, ale kuldota się tym za bardzo nie przejmuje, bo z jej prędkością po prostu próbujemy się przebić, zanim nasz oponent będzie w stanie to wszystko pozabijać. Zawsze bardzo ciekawa karta w dekach, które idą wide, są czerwone. Blast Runner standard z kuldoty, Bushwhacker standard z kuldoty, Goblin Sledder. Jako że nasz deck ma bardzo dużo goblinów, no to w odpowiedzi na jakiś spot removal, tudzież mass removal możemy zacząć po prostu poświęcać i pompować całą resztę, żeby przeżyły, lub poświęcić zablokowaną kreaturę, żeby wcisnąć więcej damage'a i efektywnie się przebić. Tomb Raider, klasyka. Mog Raider, to samo co Goblin Sledder, więcej poświęcenia goblinów. Voldaren Epicure, karta, która nigdy, szczerze mówiąc, nie błyszczała w kuldocie, ale zawsze była jej najsolidniejszą częścią. Efekt Voldaren Epicura jest tak szeroki, to, że sam z siebie jest może i tylko 1/1 za 1 mana, ale to, że na ETB strzela 1 w każdego oponenta i jeszcze tworzy Blood Tokena, którego możemy poświęcić pod kuldotę, albo w late game'ie wymienić Londa na potencjalnie Lethal Spell, zawsze był bardzo solidny wybór, także nawet w deku, który jest oparty przede wszystkim na goblinach, taki jeden wampir też robi świetną robotę. 4 synthesizery, czyli oczywiście najmocniejszy card advantage czerwonego aktualnie, pojedynczy Fire Blast na wykończenie, 4 Goblin Grenade, jesteśmy na goblinach, więc praktycznie zawsze będziemy mieli coś do poświęcenia, a 5 w twarz za jedną manę boli mocno. No i kuldota. Mamy sporo artefaktów, możemy poświęcać, tworzyć typki 1/1, które później albo z Bushwhackerem, albo same będą atakowały, powiększą nam Foundry Street Denizena. Wersja bardziej goblinowa, nadal solidna, ma oczywiście trochę mniej slotów na instanty i sorcerki, wobec czego nie gra Lightning Boltami, nie gra Galvanic Blastami, nie gra Chain Lightningami, zamiast tego mamy solidne inne gobliny, które po prostu pozwalają nam się przebijać poprzez atakowanie zamiast walenie w twarz. Mamy problem oczywiście z tym, że nie jesteśmy w stanie się pozbywać blokerów, natomiast zanadto dopracowujemy to gęstością po prostu kreatur i wystawianiem się szeroko. W sideboardzie The Festivities, jeden po wszystkim standardowo, czy to na mirrory, czy też na dobicie na przykład w White Winnie jakichś kreatur, albo na elfy, bardzo solidne. Flaring Pain, jeżeli nasz oponent gra jakimś turbofogiem, czy w White Winnie gra z transami. Bolty, prawdopodobnie przez brak tych mainowych boltów i galwaników deck zaczął przegrywać na Glee i potrzebuje po prostu jakiejś interakcji, więc zapewniają sobie z sideboardu. Pyroblasty, hejt na niebieski, i Raze'y, które są zawsze ciekawym techem zarówno na greedy kontrole, które potrzebują bardzo dużo landów lub grają bounce landami. Efektywnie możemy zniszczyć tak naprawdę 2 landy, że tak powiem, przy pomocy Raze'a. Bardzo również przydatne na Gruul Rampę i Ponzę,
jeżeli jesteśmy w stanie trafić w land, który ma na sobie Utopię Sprawla na przykład, tudzież Wild Growth'a i potrafimy odciąć go od tyle mana, że nie będzie w stanie kontynuować rozgrywki. Rakdos Madness, deck, o którym już dużo dzisiaj mówiłem, że na stałe zagościł w mecie, jednakże nie omawialiśmy jeszcze żadnego, więc mamy tutaj jedną listę. Lista oczywiście z nowo dodanymi Grab the Prize, które błyszczą w tym deku, są cudowne. Pomimo tego, że są Sorcery Speed, nie mają opcji plotowania, 2 damage'a w każdego oponenta nadrabia to bardzo solidnie z dużym naddatkiem. Standardowo deck opiera się na Madnessie, tak jak jest nazwa. Karty z Madnessem to Kitchen Imp, Fiery Temper i Alms of the Vein. Możemy je zdiskardować przy pomocy Grab the Prize'a, Faithless Lootinga, czy też Blood Tokenów z Vampire's Kissa albo Voldaren Epicura. Do tego mamy paczkę palenia, Galvanic Blast i Lightning Bolt. Czasami będzie wykorzystywane oczywiście w twarz, czasami będzie wykorzystywane w kreatury jako removal. Deck bardzo przyjemny do grania, w mojej opinii. Choć potrafi trochę staknąć, jeżeli nie mamy tych źródeł discard draw, tak Faithless Looting czy Grab the Prize w tym przypadku. Jeżeli chodzi o land base, wygląda dosyć standardowo poza tymi 2 bodzukami. Deck nie jest najszybszy, możemy sobie pozwolić na granie taplandów. Mamy dlatego Drossforge Bridge i Jacked Barrens. Dodatkowe 2 bodzuka bogi sprawiają, że większość w tym momencie landów w tym decku wchodzi zatapowana. Nie jestem pewien, czy aż tak bardzo potrzebujemy Grave Hate'u, żeby się tak spowalniać. Być może ten gracz miał jakieś doświadczenia być może lokalna meta tak wygląda po prostu i potrzeba więcej tego Grave Hate'u. W sideboardzie standardowo znowu. Hate na awkę, tudzież na jakieś małe typy. Hate na Kuldotę, na wróżki. Extract Confession na wszystkie większe deki typu Gruul, Rampa. Fiery Cannonade. Tu powiedzmy ciekawy dodatek, że to jest to Fiery Cannonade, a nie Breath Weapon. Oczywiście wynika on z tego, że ten deck gra mainowo Goblin Tomb Raider i nie chce się pozbywać własnych Tomb Raiderów. Problemem jest to oczywiście, że nie pozbędzie się też Tomb Raiderów oponenta. Być może jest to wystarczające, być może dzięki temu life gainowi z Alms of the Vein chociażby, czy z Vampire's Kissa bardziej się opłaca zostawiać przy życiu własne Tomb Raidery, żeby móc nimi atakować, niż żeby zabijać Tomb Raidery oponenta. Więcej Artifact Hate'u, dodatkowa 1 Kill Spell Bomba. Jest to one-off, ale gramy też dodatkowo 2 bodzukami, więc to jest tak naprawdę zagęszczenie bardziej niż dodanie Grave Hate'u. Red Elemental Blasty na blue deki i Trespasser's Curse. Przydatne na wszystkie deki, które idą wide. Choć tak jak wspominałem, na Kuldotę może być trochę za wolne. Bardzo fajne na White Winnie. Potrafi zepsuć plan na Glee. Dodatkowy life gain też daje tę poduszkę bezpieczeństwa, że te agrodeki nas nie zjedzą aż tak mocno. I ostatni deck na dzisiaj, czyli Kogates. Deck, który trochę zniknął po MH3. Na początku przez to, że Ponza była trochę bardziej popularna. Nie ma też najłatwiej z Gruul Rampą. Nie ma najłatwiej z Affinity, chociaż po sideboardzie ma Dust to Dusty. Więc w teorii powinien wygrywać gry 2 i 3. Kuldota stała się trochę szybsza, wobec czego musiały zostać wprowadzone pewne zmiany i tak jak tutaj pierwsze co widzimy, mamy Outlaw Medica, który wyszedł pół roku temu i błyszczy w tym deku. 1-3 z lifelinkiem, jak umiera dobieramy kartę. Zazwyczaj nie chcemy wcale, żeby umierał, zazwyczaj chcemy dać mu plus X z Basilisk Gate'a, na którym się opiera deck. Drugą kartą, która nam może zgainować życie jest Sacred Cat. Oba głównie chcemy przeciwko oczywiście agrodekom czy spalarom dawać te plus X, żeby móc zaatakować i zgainować trochę więcej życia. Coalition Honor Guard, znowu hate na Glee. Jest to kontrola, ale nie jest aż tak szybka i nie ma takiej gęstości removalu. W tym przypadku mamy jedynie 2 Farben Charmy, więc to Glee nadal potrafi sprawiać trochę problemy.
Nie ginie od bolta, więc Kuldota ma bardzo duże problemy, żeby zabić Honorgarda i nie stracić zbyt dużo tempa. Jeżeli jesteśmy w stanie wystawić Honorgarda na Kuldotę, to prawdopodobnie jesteśmy w stanie ustabilizować już grę. Squadron Hawki, oczywiście cudowny tech w połączeniu z Brainstormami. Zagrywamy pierwszego Squadron Hawka, z Brainstorma wrzucamy 2 Squadron Hawki na topa, zagrywamy drugiego Squadron Hawka. Efektywnie Brainstorm stał się Ancestral Recallem. Dzięki swojej ewazji, oczywiście jest to główny target do Basilisk Gate'a, żeby móc zabić oponenta. Drugim takim będzie oczywiście przekręcony Modern Age, z drugiej strony 2-3 latak. Reszta powiedzmy jest dosyć standardowa, tak jak wspominam, Brainstormy, Prismatic Strandsy, tym razem w 4 sztukach aż. No, na agrodeki bardzo przydatne. 4 sztuki nie są jakoś bardzo zadziwiające, w szczególności patrząc na to, ile mamy białych kreatur i jak często można to zagrywać z grobu. Ramen Charmy, Counterspele, no a w końcu kontrola, to jakieś Counterspele muszą być. Lorieny, potężna karta, Preordainy do wygładzenia, no i paczka bezwarunkowego removalu, który nie będzie zależał od tego, ile mamy kreatur w stole. Co prawda Sorcery Speed, ale w tych kolorach niestety no, musimy sobie jakoś radzić. Path to Exile czy Swords to Plowshares nie są niestety legalne w Pauperze, więc to są nasze najlepsze opcje z tego, co możemy zrobić. W sideboardzie Mass Removal, więcej Honor Guardów, Affinity Hate, więc jak widzimy, Affinity jest najczęstszą rzeczą hejtowaną w sideboardzie. Często na Affinity przeznaczane jest ponad 1/3 slotów w sideboardzie. Jest to deck to beat, który wygrywa najczęściej pierwszą grę i jedyne przez co przegrywa drugą i trzecią to jaką gęstość hejtu na niego mają pozostałe deki w sideboardzie. Drugim takim deckiem to beat oczywiście jest Kuldota, na którą też właśnie Mass Removal, Live Gain jest wrzucany przez wszystkie deki. Więc wydaje się, że to są 2 deki, na które ludzie najbardziej się sideboardują w tym momencie. No i paczka Red i Blue Hate'u, więcej Affinity Hate'u. I to by było na tyle. Meta aktualnie, ewidentnie, tak jak wspominałem, top 2 deki no to będzie Kuldota i Affinity. W najbliższym czasie, żeby to są deki, na które trzeba się przygotowywać albo nimi grać. W dalszej kolejności widać, że bardzo popularne były Gruul Rampa i Rakdos Madness. Czasami pojawiały się terrory, czasami pojawiały się jakieś elfy. Tutaj mamy Cowgate'y. Jednak top 4 deki Grixis Affinity, Kuldota i Gruul Rampa plus Rakdos Madness to będzie to, co pewnie będzie stanowiło przynajmniej na najbliższych turniejach ponad 50-60% mety, więc to są deki, na które najbardziej bym się przygotowywał, jeżeli jedziecie na Paupergeddon. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski, tutaj pewnie będzie można sobie pozwolić na odrobinkę więcej oddechu, że tak powiem, ze względu na specyfikę polskiej mety. Po prostu polscy gracze wolą grać swoimi pet deckami. Więc ta meta pewnie będzie szersza niż to, co zobaczycie na Geddonie, który będzie tydzień wcześniej. To by było na tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Co? Słyszymy się w następnym Pauper Dojo.